To jest ich taka droga życiowa, gdzie potem jak włączymy tą taśmę, no to faktycznie to tak idzie. Pierdoła nie jesteś i radę sobie zawsze w życiu dasz. To nie jest tak, że zawsze musi być na plusie, bo to też nie od nas jest tylko zależne. Nie było inspiracji biznesowej. U mnie nikt w rodzinie nie prowadził, tam gdzie ja mieszkałem, żadnego sklepiku i mam bardzo ciężko i pracuję praktycznie po 18-19 godzin każdego dnia. Zatrzymaj się, stop. Jesteś przedsiębiorcą, być może ekspertem w swojej niszy i chcesz zaistnieć w internecie dzięki profesjonalnym wideo. Przygotowałem dla Ciebie bezpłatny trening wideo, w którym tłumaczę, jak dzięki minimum zaangażowania publikować materiały na wszystkie media społecznościowe, bez znajomości algorytmów i bez siedzenia przez wiele godzin dziennie przy ekranach. Kliknij teraz link w opisie i odbierz darmowe wideo. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku na kanale Oblicze Biznesu. Dzisiaj przygotowałam dla Was ucztę intelektualną. Mam nadzieję, że jesteś w stanie teraz wygodnie się rozsiąść, masz kawkę, herbatkę czy wodę i zarezerwuj sobie, myślę, że godzinkę albo nawet dłużej, bo to naprawdę będzie crème de la crème inspiracji, motywacji, rozwoju osobistego. Dotkniemy kwestii prywatnych, życiowych, ale w dużej mierze też pokażemy, jak fajnie można biznes połączyć z rozwojem duchowym, no i po prostu z fajnym, szczęśliwym życiem. A dzisiejszym moim gościem jest Jacek Budek. Jacku, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię serdecznie, Moniko, i witam wszystkich Twoich słuchaczy. Jesteśmy dzisiaj u Jacka w siedzibie jego firmy w Skierniewicach. Jacku, no właśnie, jesteśmy w siedzibie Twojej firmy, ale zanim powstała ta siedziba, to długa historia biznesowa jest za Tobą. Opowiedz nam trochę o tej Twojej ścieżce biznesowej, żeby osoby, które nas oglądają, żeby poznały Ciebie od tej strony biznesowej najpierw, bo biznes nas tak naprawdę połączył. To była ta pierwsza nić, gdzie zaczęliśmy mieć kontakt i ze sobą rozmawiać na różne tematy, a potem okazało się, że mamy tak dużo wspólnego ze sobą i historie związane czy to z GSM-em, czy z logistyką, aż w końcu okazało się, że kwestie dotyczące duchowości i rozwoju też są nam bliskie i gdzieś je dzielimy. Więc jaka była Twoja biznesowa historia? Biznesowa historia jest bardzo, bardzo długa, tak jak żeśmy tam wcześniej rozmawiali. Wspomniałaś o GSM. No, GSM to takie moje dziecko, moje dziecko, które narodziło się gdzieś w 1999 roku. I przez 20 lat rozwijałem tą branżę. Byłem poświęcony, można powiedzieć, w 100% rozwoju tej firmy. I tak naprawdę później dopiero gdzieś zacząłem dywersyfikację robić, jeśli chodzi o różnego rodzaju inne biznesy niż GSM. Oczywiście to złożyło się też na przekazanie firmy wspólnikowi, gdzie w momencie, kiedy przekazałem tą firmę, odciążyłem troszeczkę swój czas, mogłem skoncentrować, skupić się na nowych projektach, wymyśleć nowe inwestycje. I tak jak wspomniałeś, okres jest bardzo długi, tylko to też tak od razu się nie rodzi, że GSM, pstryk i już mamy otworzony GSM. Za czym doszło do otworzenia tego GSM-u, to jest kolejna długa historia, która, że tak powiem, spowodowała, że ten GSM w ogóle powstał. Bo czy to wtedy, czy dzisiaj, nie ma łatwych biznesów, które otwieramy w jeden dzień i one zawsze zakończą się sukcesem. To jest długa droga. I tu właśnie chciałabym sięgnąć tak naprawdę do Twojego dzieciństwa. Znam Twoją historię, ale bardzo chciałabym, żeby inni też ją usłyszeli. Patrząc trochę na dzisiejsze czasy, na dzisiejszą młodzież. Ja sama jestem mamą 2 dzieci i widzę, jak bardzo różni się dzisiaj styl, sposób wychowywania młodych ludzi od tego, przez co my razem przechodziliśmy. Wiem, że pochodzisz z domu, w którym praca i przekazanie Tobie tego drygu do pracy, tego poczucia obowiązkowości, to było dla Twoich rodziców bardzo ważne. Jak wspominasz ten etap dzieciństwa? Co zostało Tobie wszczepione
co twierdzisz, że przez te wszystkie lata Twojej pracy bardzo mocno zaowocowało. Tak, to prawda. To był ważny element, uważam, w moim życiu całej układanki tych puzli. Czyli te puzzle, które były układane gdzieś tam od najmniejszych, najwcześniejszych lat do dzisiaj, no to każdy wie, co to są puzzle, trzeba je poskładać, ale takim, można powiedzieć, głównym tym całym puzzlem do ułożenia to było zaszczepienie bardzo ciężkiej pracy. To uważam za jeden z ważniejszych takich elementów. Oczywiście podejrzewam, że w tamtym czasie ani moja mama, ani mój tata, ani tym bardziej ja nie byliśmy świadomi, w którą to stronę, że tak powiem, pójdzie. No ale tak po przemyśleniach, po analizie swojego życiorysu, tej dłuższej drogi życiowej i biznesowej, stanowczo się zgodzę i potwierdzę, że ten element od najmniejszego czasu, że tak powiem, od najmniejszego wieku, gdy w nas zostanie zaszczepione ta ciężka praca, gotowość do ciężkiej pracy, do pokonywania różnego rodzaju trudności, to jest bardzo, bardzo ważne. I u mnie było tak samo. Od najmniejszych lat poznawałem swoje obowiązki od rodziców, które trzeba było, że tak powiem, wykonać, i to kształtowało też gdzieś moją psychikę, jak wygląda od małego to życie, że jeśli nie wykonam pracy, która była z góry gdzieś tam przygotowana przez rodziców, no to na przykład tam, nie wiem, no, nie idę na trening, czy nie idę z kolegami gdzieś pograć sobie w piłkę. Ja po prostu wiedziałem, że tą pracę trzeba wykonać i wtedy mam czas wolny dla siebie. I uważam, tak jak wspomniałaś, że dzisiaj są inne czasy, natomiast podkreślę jeszcze raz, jest to bardzo ważny element w dzisiejszych czasach również, bo co innego było w naszym dzieciństwie, inne były czasy bez telefonów komórkowych, bez tabletów, bez TikToka. My mieliśmy więcej czasu i ten czas tak naprawdę żeśmy sobie sami organizowali, a dzisiaj no powiem wprost, no przykro jest patrzeć, jak dzieci nie mają żadnych obowiązków, tylko telefon w ręku i pytanie, skąd one mają, że tak powiem, nauczyć się tych wartości pracy. Rodzice też są zaganiani, gdzieś tam cały czas pracują, czy w biznesie, czy na etacie. Nie zawsze ten czas jest i uważam, to jest bardzo ważny element w tej całej układance, żeby te dzieci znały jakieś obowiązki, jakieś podstawowe chociaż wykonywanie pracy, bo potem przyjdzie życie dorosłe i zderzą się z murem, nie? To nie tylko, że nie będą miały pracy, bo pójdą do biura, kilka kaw wypiją, przesiedzą, coś tam popiszą i to też będzie praca. Pytanie też jest, kto w życiu co chce robić i ja chcę, że tak powiem, swoją drogę życiową przejść, czy z biznesem, czy na etacie. Tak naprawdę to młodzi muszą sobie tą drogę gdzieś wyznaczyć. Natomiast te wartości, które były kiedyś za naszych babci, czy prababci, czy za naszych czasów, czy teraz, to ten fundament tych wartości powinien być mniej więcej zawsze zbliżony. Pytanie, czy dzieci znają ten fundament, czy ktoś im przekazuje, czy rodzice rozmawiają z nim, czy jest jakaś edukacja. No nie oszukujmy się, no w szkole program jaki jest, taki jest. Nie będziemy my go oceniać, bo nie nam to dano. Natomiast no, ten program już jest od kilkudziesięciu lat i tam niewiele co się zmienia i uważam, też jestem rodzicem, tak jak ty, i staram się już powoli takie rozmowy ze swoimi córkami prowadzić powolutku, bo to wiadomo, że też jest, przyjdzie na wszystko czas, odpowiedni wiek, kiedy można na pewnego rodzaju, że tak powiem, o pewnych wartościach rozmawiać, bo nie wszystko dzieci od razu muszą rozumieć.
Natomiast no, u mnie na pewno takie fundamenty podstawowe będą przekazywane na bieżąco. Oblicze biznesu to nie tylko inspirujące rozmowy. Jesteśmy firmą wideo, która przyjedzie do siedziby Twojej firmy, a być może zaprosi Cię na wywiad do naszych pięknych wnętrz lub poprowadzi dla Ciebie profesjonalnie firmowy kanał na YouTube. Kliknij link poniżej i sprawdź, jak pomagamy. Powiedziałeś o bardzo ważnych kwestiach dotyczących młodych ludzi, że oni w pewnym momencie swojego życia staną przed dokonaniem wyboru, czy chcą pracować na etacie, czy chcą mieć własny biznes. Ja myślę sobie, że my jako rodzice mamy ten obowiązek, żeby pokazać im, że oni mają taki wybór, ale żeby posmakowali i chociaż trochę rozumieli, co to znaczy mieć swój biznes i co to znaczy pracować na etacie. Ja mam też swoje doświadczenie, chciałam się z Tobą podzielić, moją pierwszą pracą i jak u mnie ten element biznesowy został trochę taki zaszczepiony. To było jak miałam może 6 lat. Pojechałam razem z moimi rodzicami, z wujkiem, z ciocią, z babcią, pojechałam nad Balaton, wynajęliśmy sobie po prostu taki drewniany domek właśnie nad wodą. I to był taki drewniany domek, gdzie wychodek, toaleta była na zewnątrz. To jest pewnie dużo osób, które nas ogląda, to teraz trochę się uśmieją, natomiast nie chodzi tutaj o sam pomysł, jak ja zarobiłam pierwsze forinty i to od razu, prawda, zagraniczne, tylko chodzi po prostu o sam pomysł i samą koncepcję. A mianowicie wtedy był ze mną mój wujek właśnie biznesmen. Ja miałam to duże szczęście, że u mnie w rodzinie osoby miały swoje biznesy. Super. Więc to jest to, co ja wyniosłam ze swojego domu, to zaszczepienie tego, że mi się też w pracy nic nie należy, że czy się siedzi, czy się leży, to i tak wypłata Tak. będzie. Ja dzisiaj mam 45 lat i ja ani jednego dnia na etacie nie przepracowałam. Ja zawsze pracowałam albo na kontraktach, albo gdzieś w 100% swój biznes prowadziłam. No ale właśnie wracając do tej mojej historii, to wujek wymyślił pewien biznes dla mnie wtedy na miejscu, na te 2 tygodnie. I dzięki temu pomysłowi, który on mi podsunął, ja rzeczywiście trochę tych forintów, pamiętam, do woreczka foliowego tam mi wrzucali i nazbierałam. Swoją pracą tam wykonywałam jakąś pracę. I pamiętam, jak już dobiegł końca ten nasz pobyt tam i wujek do mnie mówi, do mnie 6-letniej dziewczynki, mówi do mnie, posłuchaj, teraz musimy porozmawiać, bo poproszę, żebyś mi dała z tego 10%, z tego, co zarobiłaś. Ja nie rozumiałam, co to znaczy 10%. To była jakaś abstrakcja, ale ja pamiętam swoje emocje i swoje uczucia do dzisiaj. To moje zdziwienie, ja pamiętam, w którym miejscu to było. Pamiętam tą atmosferę. I to duże niezrozumienie, które było wtedy w mojej głowie, ja pracowałam, a wujek chce ode mnie pieniądze. To w ogóle mi się nigdzie nie mieściło w zazębiało. I wujek mi powiedział jedną ważną rzecz. Gdyby nie mój pomysł, to ty byś nie zarobiła. Pamiętaj, warto się z kimś podzielić, bo ktoś dał ci ideę, ty ją wykorzystałaś, ty zarobisz i ta osoba zarobi. Trudno mi było z tym. Pomógł mi wyliczyć te 10%, oddałam jemu te 10%. Oczywiście zaraz poszliśmy do sklepu i pamiętam, taką składaną szczoteczkę do zębów mi kupił, więc to zupełnie nie chodziło o to, że wujek chciał na mnie zarobić, tylko chodziło o to, że ja miałam to poczucie takiej obowiązkowości. I takich przykładów mam bardzo, bardzo dużo. Ja od małego byłam właśnie tego uczona. Tej poczucia, że trzeba pracować, że nic nam nie jest dane. Jeżeli ja coś chciałam jako dziecko, jako nastolatka, już mówię powyżej tych 6 lat oczywiście, to wszystko było przemyślane. Ja nie dostałam, pamiętam, powiedziałam do mojego taty, jak zaczęłam pracować i studiować w tym samym czasie, w tym samym roku, w tym samym momencie. I musiałam bardzo daleko dojeżdżać do pracy i nie mogłam zdążyć z pracy do szkoły tego samego dnia, bo mi brakowało pół godziny czy godziny i powiedziałam, pamiętam, tato, ja bym malucha chciała. A tata powiedział, okej, to zarób na tego malucha i wtedy przyjdziesz i ja ci pomogę go kupić. I ja pamiętam, odłożyłam 5000 złotych. Zarobiłam na tego malucha. Ja miałam lat 19, 20 może. Przyszłam do taty, mówię, tato, ja zarobiłam, to są te pieniądze, chodź, kupimy tego malucha. A tata mi powiedział, okej, pokazałaś mi, że potrafisz, to teraz schowaj sobie te pieniądze i chodź, ja ci kupię tego malucha. I to jest właśnie to. Dzisiaj tak ludzie funkcjonują, dzisiaj tak rodzice podchodzą. Jaka była twoja droga, ta pierwsza twoja praca? Ty też coś dostałeś, czy musiałeś to wypracować?
Za czym przejdę do mojej drogi, to uwielbiam tego typu rozmowy. To jest, i tutaj muszę się odnieść do tej twojej historii, bo jest niesamowita. Jest to wspaniałe potwierdzenie, wspaniałe informacje dla młodych ludzi, ale nie też tylko dla młodych ludzi, również dla rodziców, jak powinni podchodzić do swoich dzieci. To jest piękna historia. Wujek z umysłem otwartym, wspaniały człowiek. Jeśli ogląda, to pozdrawiamy go serdecznie. Jest. Zrobił dobrą robotę, naprawdę. I myślę, że ty wtedy, w tym wieku, no nie miałeś być prawa świadoma. Być może przez wiele lat też nawet nie dotarło do ciebie. Iloma wartościami on cię zaszczepił na samym jednym wyjeździe wakacyjnym. Bo ja od razu wyłapuję, które wartości jemu zależało, żeby tobie przekazać. Czyli przede wszystkim nauka ciężkiej pracy. To, co robiłaś tam, to była ciężka praca. Pierwsze forinty zarobiłaś i dał ci do zrozumienia, że trzeba się podzielić. Czyli ta wartość w biznesie jest nieodzowna. Ona musi iść w parze udanego biznesu, że w życiu nie możemy być chytrzy. W biznesie nie możemy być chytrzy, patrzeć tylko na marżę, żeby ona była dwucyfrowa i nie robić transakcji z klientem, na którym mamy na przykład jednocyfrową marżę. To jest kolejna rzecz. Kolejną rzecz, którą wyłapałem, to on też, może nie bezpośrednio, ale zaszczepił w tobie wdzięczność, bo ty oddając mu te 10%, to on, nie wiem, czy potem żeście jeszcze powracali do tego tematu, czy jako starsza nastolatka, czy w późniejszym wieku, ale on chciał, żebyś pokazała wdzięczność też. Wdzięczność, czyli po prostu, no, jesteś wdzięczna, że wujek dałeś mi pomysł, więc 10% też dla ciebie. Czyli tu jest takie two in one, dwa w jednym, nie? I umiejętność dzielenia się, ale także wdzięczność, co jest, uważam, też bardzo ważnym elementem. Super, no tylko pogratulować do tego z rodzicami. Fajna współpraca, jeśli chodzi o malucha. Na pewno, Moniko, też to dużo od charakteru zależy. Ty gdzieś genetycznie, że tak powiem, byłaś ukształtowana, że potrafiłaś to załapać i to od razu przełożyć, bo no nie wszyscy tak są. No, niektórzy by pojechali i by powiedzieli, jednak wujek, wiesz co, no daj te 3 forinty, ja pójdę na lody, a może tą pracę to albo tam jutro, bo dzisiaj zmęczona jestem. Różne wymówki by różne osoby w takim wieku mogły mieć. Także tutaj wielki szacunek. Czasami się zastanawiam, czy my jesteśmy genetycznie ukształtowani, czy gdzieś to jest przekazywane genetyką, że jedni idą w tą stronę biznesu, gdzieś tam od małego mając jakąś taką żyłkę, drudzy nie. I nigdy nie mam na to jasnej odpowiedzi. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że u mnie tego nie było. A też jakiś tam poziom biznesowy. Takich inspiracji biznesowych Tak, od początku. nie było inspiracji biznesowej. U mnie nikt w rodzinie nie prowadził, tam gdzie ja mieszkałem, żadnego sklepiku, żadnego biznesu, żadnych usług. Poza tym, że była nauka tej ciężkiej pracy. Dziadek miał rolnictwo, także też widziałem, że ciężko, czy wykopki, czy żniwa, to trzeba było pomagać. Czy przy trzodzie tak samo gdzieś tam sprzątać i jak na spęd jechał, no to tam zawsze coś wnusiowi kapnęło. To tylko z takich obserwacji, a tak, żeby ktoś ze mną usiadł i merytorycznie porozmawiał, co to jest biznes, jak należy do niego podejść, to ja nie miałem takiego szczęścia, nie? I czasami się zastanawiam, czy to my jesteśmy genetycznie od początku do tego, że tak powiem, stworzeni, czy idzie to nabyć, że tak powiem, nie? Z moich obserwacji wynika, że oczywiście niektórzy to mają w genach, Tak. ale jeżeli ma się takie predyspozycje, ty jesteś tego przykładem, nie miałeś tego w domu, ale przyszedł taki moment, ty powiedziałeś, już wiem, bo mi wcześniej mówiłeś, to sławne zdanie do swojej mamy. Mamo, ja pierwszy zobaczę palmy. Tak, Mamo, ja tak. będę bogaty. Czyli już miałeś w sobie tą chęć zdobycia
wiedzy, umiejętności i w konsekwencji tego pieniędzy po to, żeby osiągnąć jakiś status, mimo że w domu tego nie widziałeś. Tak, nad tym też się często zastanawiam, dlatego że ja gdzieś od początku zacząłem sobie obrazować swoje życie takie na przyszłość i jeśli chodzi o prywatnie i też biznesowo. Jaki to był moment twojego życia? Ile mogłeś mieć lat, kiedy już pierwsze takie stopklatki miałeś w głowie? Kurczę, no myślę, że to było gdzieś 16-17 lat, że zacząłem pierwsze obrazy takie sobie budować, rozmyślać, czy gdzieś nie wyjechać do pracy, zarobić jakieś pieniądze, wynająć sobie mieszkanie. Tak zacząłem wieczorem zamykając oczy myśleć i tam pojawiały mi się jakieś już obrazki, nie? Dokładnie tak samo to przechodziłam. I- Pamiętam to dokładnie. I ostatnio mój przyjaciel spytał mnie wprost, nie? Czy ktoś kiedykolwiek Ci przekazał tą wiedzę? Mówi, bo to jest coś niesamowitego, to co Ty żeś zrobił i tą drogę przeszedł i w tym miejscu, w którym jesteś. I kurczę, naprawdę mi nikt nie przekazał, ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że do tego wszystkiego jeden z głównych takich puzli to jest wiara. To jest wiara w siebie, to jest wiara w te obrazki, które sobie obrazujesz. To jest, uważam, no jeśli tego nie będzie, nie jesteśmy w stanie dużo zrobić. Jeśli nie wierzymy sami, że coś możemy osiągnąć. Zobacz, ludzie latają na kosmos. No przecież Tak, kiedyś jakby ktoś powiedział, że ktoś leci teraz na kosmos, to by powiedział, że psychicznie chory jest, nie? Tak, ale ta wiara, o której Ty mówisz, to jest coś, co wynosimy z domu, niezależnie czy to jest dom majętny, czy nie. Bo zauważ, jeżeli spotykamy takie sytuacje, gdzie są dzieci w domu, w domach jakichś patologicznych, albo nawet niepatologicznych, ale rodzice po prostu nie przywiązują do tego wagi, nie doceniają dzieci, nie zwracają uwagi na ich osiągnięcia, nie chwalą, nie kształtują w ten sposób, to jak my możemy mówić, że taki młody człowiek ma w siebie wierzyć? Wiesz, ile ja razy powtarzam swoim dzieciom, że ja w nich wierzę, ile razy ja mówię, że bardzo doceniam, ile razy ja mówię, że chwalę za to czy za jakieś osiągnięcia, czasami wskazując na ich działanie, ale bardzo często przede wszystkim wskazując na nich samych, pokazując im, moim dzieciom, jakie one mają zalety, jakie mają mocne strony, jakimi są ludźmi. Moim marzeniem jest to, żeby moje dzieci kiedyś, życie jest nieprzewidywalne, stanęły i powiedziały: mama nas tak ukształtowała, rodzice tak dużo wiary w nas samych nam dali, że my się życia nie boimy. Mój tata zaszczepił mi takie powiedzenie, znowu pół żartem, pół serio, ale od dziecka pamiętam, mój tata oficer, rozumiesz, zawsze było po prostu wszystko w rządek, tak. I tata, okazujący taką stonowaną miłość, kochający mnie ponad życie, ale nie będący wylewnym, przytulającym, takim nostalgicznym ojcem, zawsze do mnie mówił, jak miałam takie gorsze chwile: pierdoła nie jesteś i radę sobie zawsze w życiu dasz. Motywacja. I ja to tak mam w głowie, rozumiem? I to jest ta wiara, w takiej czy w innej formie przekazana. Ja zawsze wierzę w siebie, ja zawsze sobie dam radę. Może to zajmie trochę więcej czasu, ale ja z każdą rzeczą sobie poradzę. Miałeś takich rodziców wierzących w ciebie? U mnie to rodzice to jest też inne pokolenie, inne czasy. To były czasy, gdzie żeby przeżyć, że tak powiem, to by trzeba było bardzo Tak. ciężko Tak. pracować. To były inne czasy. Teraz są też inne czasy, ale wielki szacunek za to, co robisz, bo dzisiaj uważam, nie ma wiele osób, które tak rozmawia z dziećmi i mam nadzieję, że oglądając ten program inne osoby będą czerpać przykład właśnie z takich osób, z takich wartości, które powinny być zaszczepiane, tak jak Ty to robisz z dziećmi. Bo to nie na tym polega, że dziecko przyjdzie ze szkoły, dostanie 1 i Ty matole jeden idzie, ojciec czy matka wyzwie i ten zamiast wesprzeć, że żołnierz bez karabinu to stare powiedzenie, nie? To co ta 2 tak naprawdę, czy 1 nam zmienia w całym wszystkim? Lepiej, żeby dzieci od rodziców się dowiedziały, co to są fundamenty finansowe, co to są aktywa, co to są pasywa, żeby porozmawiać. I tak jak wspomniałaś, powinniśmy dzieci wspierać, nie dołować,
wspierać, bo to my rozwijamy już w nich, że tak powiem, tok myślenia w głowie, że nie wszystko jest tylko negatywne, tylko pozytywne. Wspomniałem Ci kiedyś o szklance wody czy soku energii pozytywnej i nie możemy pozwolić, żeby własne dziecko, żeby zabierać tą pozytywną energię z tej szklanki. My powinniśmy wręcz tylko i wyłącznie dolewać, bo tak naprawdę życie potem polega na czymś zupełnie innym niż, nie wiem, czy większości rodzicom, no ale wynik i prawda jest jedna. No, 80-90% ludzi żyje z umysłem zamkniętym. To prawda. Chciałabym się tylko odnieść jeszcze do tej 1 czy 2, o której powiedziałeś. Ja mam takie zdanie na ten temat, że dla mnie oceny w szkole nie są absolutnie żadnym odzwierciedleniem. Dla mnie również. Ja jestem mamą może mniej taką popularną, nazwijmy z popularnym podejściem, dlatego że ja przede wszystkim chcę inwestować czas moich dzieci w ich kompetencje, w ich zainteresowania. Hobby, pasja. Tak, a jeżeli chodzi o przedmioty szkolne, to zawsze im powtarzam matematyka i języki obce. To jest numer 1 i one wiedzą, że o to ja proszę, żeby dbały. Cała reszta, jeżeli nie chcesz się uczyć historii, masz podstawową wiedzę, na trójach możesz byleby do przodu. Nie chcesz czegoś, na trójach byleby do przodu. Ale dla mnie, moje dzieci wiedzą doskonale, że jeżeli dostaną złą ocenę w szkole, to my prowadzimy rozmowę. To nie jest tak, że ja podchodzę do tego do porządku dziennego, 1 to trudno, bo dla mnie oceny też mogą być odzwierciedleniem ich konsekwencji i ich pracy. To znaczy, jeżeli jest 1, to ja pytam się z jakiego powodu. Bo jeżeli oni się uczyli, ale dostali 1, bo nie ten dzień, nie te pytania, nie ta słabszy atmosfera, dzień. cokolwiek, dla mnie to jest absolutnie luz, nie mam z tym żadnego problemu, proszę bardzo. Natomiast jeżeli negatywna ocena jest konsekwencją tego, że po prostu mieli to w nosie, że nie poświęcili ani chwili na to, że wiedzieli, że będzie, ale po prostu woleli Olewka. sobie, była olewka, to jeszcze chcę wiedzieć z jakiego powodu. Czy dlatego, że był gorszy dzień i w domu i po prostu nie mieli siły, proszę bardzo, czy po prostu było to zwyczajne ignoranstwo. A tego to ja już nie popieram. Dokładnie. Dlatego, że życie nie daje tobie ulgi bycia ignorantem i zawsze ponosisz konsekwencje swoich działań. Więc ten młody człowiek też musi się nauczyć, że jest akcja i reakcja. Tak. Jeżeli coś zrobisz źle albo czegoś nie zrobisz, to jest reakcja na to. Nie chodzi mi o to, że to jest ta 1, tylko chodzi o to, że masz negatywny wynik tego, jak się wcześniej zachowałeś, bo takie jest I życie. podejście, Dokładnie. że było po prostu taka olewka, jak nazwijmy to, a potem w życiu są pewne obowiązki, czy jest biznes, czy jest spotkanie, czy jest wyjazd. Dokładnie. No to nie, to jutro nie pojadę, to już jest stracenie zaufania. Oczywiście. I tutaj to słowo właśnie, tak jak wspomniałaś, że no, ważna jest przyczyna, dlaczego ta 1, bo być może się naprawdę uczył. Tak, Czy tak, uczyła się, a słabszy dzień i tak. Także tutaj jak najbardziej tak zgodzę się i to jest też przygotowanie potem do życia, że tak powiem, w dorosłości, czy nawet prywatnie, czy biznesowo, że to słowo staje się później mega ważniejsze, gdzie dzieci, czy młodzież, czy nastolatki teraz jeszcze nie zauważają i jak to się mówi, dobra później, dobra olewka, nie? Także u mnie na pewno to było od początku to słowo ważne i ono jest do dzisiaj. Ostatnio też miałem wywiad, to podkreślałem, że słowo to jest bezcenne. To jest słowo dotrzymanie obietnic, czy tego słowa, to jest bezapelacyjnie w biznesie numer 1. To jest, czy tam kilka punktów jest takich bardzo ważnych, no ale co to za biznesmen, jaką słowa? Kto nam zaufa? Jak tutaj ktoś słowa nie dotrzymał? No nie wiem, jedziesz na spotkanie, fajne jakiś kontrakt i olewka? No tak się nie da, no to nie,
to nie pasuje do biznesu zupełnie. Ja byłem być może troszeczkę też przez sport nauczony dyscypliny. Jak miałem trening, to wiedziałem, zresztą to była moja pasja, to jest moje hobby. Ja kochałem piłkę nożną, także na trening iść dla mnie to ja nie wyobrażałem sobie, żebym ja nie poszedł. Nie? Jak byłem chory, to ja przeżywałem. Nie? Mama mówiła, zostań w domu, bo jesteś chory i tak dalej, to ja przeżywałem. Być może to też spowodowało, gdzie te słowo, czy te zajęcia, które były, to ja zawsze dotrzymywałem na, że tak powiem, terminowo i czasowo. I gdzieś ta systematyka, która powstała przez jakiś dłuższy okres czasu, to też gdzieś kształtuje psychikę. I no to też nie wiem, może też otoczenie, szkoła, środowisko, podwórko. No nie wyobrażam sobie, no nie wiem, no jest jakaś tajemnica na podwórku, no i zaraz ktoś chodzi i pepla po całym osiedlu, no i mówią, no to jakie ty masz słowo. No te wartości, to ja myślę, że też dużo się od małego wynosi. Bardzo, Nasze bardzo. otoczenie nas kształtuje i rodzina. Wiele takich czynników, ale na pewno jest to bardzo, bardzo ważny element tej całej układanki, żeby dotrzymywać słowo i u mnie ono było od początku i jest do dzisiaj i myślę, że zawsze będzie. To jest taki priorytet. Dotrzymywanie słowa albo niedotrzymywanie rodzi jakieś konsekwencje. Konsekwencje. Ale jeszcze to, co powiedziałeś ważnego i to, co chciałabym też połączyć tutaj, bo łączymy cały czas dzieciństwo i to wychowanie z biznesem i zaraz to sobie z otwartym umysłem połączymy. Ale jednym z takich elementów jest umiejętność podejmowania decyzji. Coś, czego powinniśmy się nauczyć w dzieciństwie i my jako rodzice powinniśmy uczyć nasze dzieci, bo potem, czy to przede wszystkim w biznesie, ale w ogóle w dorosłym życiu, za każdym razem my codziennie podejmujemy bardzo wiele decyzji. Około 90% decyzji, które podejmujemy, są podświadomymi decyzjami, automatycznie, bo to, czy ja teraz wezmę się napiję wody, czy nie, podejmę tą decyzję, ale ja to zrobię automatycznie. Tak. Niewiele procent to są te prawdziwe, takie przemyślane, świadome decyzje. A propos dzieci, bardzo często rodzice wyręczają ich albo wręcz nie chcą właśnie, żeby dzieci same podejmowały decyzje, no bo ja to zrobię lepiej, bo ja wiem lepiej. Ostatnio miałam taką sytuację w zeszłym roku ze swoją córką i do tego chciałabym się odwołać właśnie. Kiedy to przyszła do mnie i powiedziała: mamo, mam takie myśli, bo tak obserwuję, tak czuję, chyba chciałabym zmienić klasę z profilu lingwistycznego na matwis. Powiedz mi, co ty myślisz na ten temat? Co ja mam, mamo, zrobić? I ja powiedziałam: dziecko, jak wybierzesz, tak ja ciebie będę wspierać. Wiesz, ja ci powiem, jakie są plusy i minusy pozostania w klasie lingwistycznej, jakie są plusy i minusy w klasie matematyczno-fizycznej, niezależnie jak wybierzesz, ale to musi być twoja decyzja, nie moja, bo to ty będziesz się uczyła i ty będziesz ponosiła konsekwencje tego. Ja staję obok ciebie i ramię w ramię będę ciebie wspierać. Poszłam na spotkanie do pani dyrektor. I pani dyrektor mówi: wie pani, no ale no dlaczego taka decyzja? Ona chyba sobie nie poradzi, ale no tutaj zaległości z matematyki, no bo to jest jednak już rok, prawda, bo ona w 2. klasie to chciała zrobić, dzieci już rok uczą się z rozszerzonym materiałem, no na pewno będą tutaj problemy. I ja mówię: jeżeli będą, to ja jako matka dopilnuję tego, żeby były zajęcia dodatkowe, żeby były korepetycje, żeby było cokolwiek dodatkowego. Ona mówi: ale dlaczego akurat pani tak bardzo zależy? Ja mówię: mi zależy tylko dlatego, że mojemu dziecku na tym zależy, a ja chcę ją w tym wspierać. I długo się zastanawiała. Dla niej to były długie dni, noce, kiedy ona cały czas na ten temat myślała. Aż w końcu przyszła i mówi: mamo, podjęłam decyzję. Ja mówię: tak, przenoszę się. Mówię: dobrze, organizujemy. Minął czas i ja ją pytam: i jak? Ona mówi: to była bardzo trudna, ale bardzo dobra decyzja i dziękuję ci, że pozwoliłaś mi samej ją podjąć, bo ona dzisiaj czuje, że to jest jej dobra decyzja, nie moja, to jest jej dobra decyzja. Rodzice często nie dają szansy młodym ludziom podejmowania decyzji. Zgadza się. Potwierdzam. To już dzisiaj, jak tak przy dzieciach jesteśmy, to ja nie dalej jak miesiąc temu również miałem rozmowę podobną ze swoją córką, z Martusią. I tam był temat taki luźny, żeśmy sobie siedzieli, przyjechała do mnie do biura i żeśmy sobie luźno rozmawiali.
I mówię, czy już jakieś plany się pojawiają, to pierwsza liceum, teraz do drugiej liceum, czy jakieś plany na przyszłość się pojawiają, czy jakie następne kroki po liceum by chciała robić i tak dalej. I gdzieś podczas rozmowy właśnie, oczywiście to jeszcze jest nie ten wiek, że już teraz jest ukształtowana i ona wie, co ma robić, tam zastanawiała się tylko, czy to iść na te studia, czy to nie iść na te studia, a to, że tak powiem, jest mój konik, jeśli chodzi o rozmowy z młodzieżą. Po jakiejś takiej rozmowie, czy to będzie moje dziecko, czy nawet z Twoją córką, czy z synem, to uwielbiam tego typu rozmowy. I tutaj odnosimy się właśnie do tego, żeby dzieci podejmowały same decyzje, nie? No i tam podczas tej rozmowy było, że mama by chciała, żebym szła na studia. Mówię, córeczko, to tak jak Ty będziesz wewnętrznie czuła, czy te studia są Tobie potrzebne, co Ty chcesz robić w życiu, jaka wytworzy się u Ciebie pasja, co Ty będziesz kochać, żeby robić, bo to nie polega na tym, żeby iść na studia. Akurat nie mówię teraz w przypadku mojej córki, ale i Twoich dzieci, bo Ty też będziesz pewnie miała taką sytuację, czy tutaj ktoś z widzów naprawdę nie możemy namawiać czegoś. Niech dziecko podejmie sama niezależną decyzję. To ono wewnętrznie czuje, co chce robić. Oczywiście ta rozmowa z rodzicami powinna być, no bo jeśli by dziecko na przykład mi powiedział, tata, nie idę na studia, ja bym powiedział, szanuję Twoją odpowiedź, a jaki masz w takim razie plan, tak? A nie, że drugi rodzic powie, co, no nie wiem, niepoważny jesteś, ty sobie żarty ze mnie robisz albo coś. Tu ważny element też jest, żeby z dzieckiem rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego w jej głowie jest, a może jednak nie pójdę na te studia. A być może to jest super decyzja i potem ta kariera, jej pasja i to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, prawda? Także nie możemy tu się zamykać i ograniczać dzieci przede wszystkim na podjęcie takiej suwerennej swojej takiej decyzji. To uważam, że jeśli ktoś decyduje za naszych dzieci, to jest źle. To jest źle. Niech to dziecko ma prawo, niech podejmie samą decyzję. Oczywiście trzeba to przedyskutować. Także tutaj bezapelacyjnie, wolny wybór. Dziecko sobie być może obrazuje już jakieś rzeczy. Skoro ja miałem 16-17 lat i to jest ten wiek troszeczkę nawet starszy, gdy to liceum czy technikum kończymy, to być może dziecko sobie też już obrazuje jakąś swoją przyszłość. To tutaj jest rola rodzica, żeby z umysłem otwartym podejść do rozmowy takiego dziecka i się spytać, nie wiem, coś masz tam zobrazowane może w głowie, może byś się podzieliła, czy podzielił, co chcesz w życiu robić i wtedy przejść, że tak powiem, na rozmowę merytoryczną, czy to jest, oczywiście rodzic ma prawo powiedzieć i powinien powiedzieć, słuchaj, wydaje mi się, że to jest bardzo ryzykowne na przykład, przemyśl sobie albo przedyskutuj jeszcze z kimś, nie wiem, wujek jest w rodzinie, ciocia jest, bo nieraz dzieci mogą myśleć, bo tata to kurde tak specjalnie, czy mama chce źle. Nie, mama zawsze chce dobrze, tata zawsze też chce dobrze, tylko mówię, no różni są rodzice i różnie mogą, że tak powiem, interpretować różnego rodzaju zachowania dzieci czy podjęcia decyzji. Uważam, że to powinna być stanowczo decyzja niezależna, ale oczywiście przegadana z mamą, z tatą, z rodziną, z najbliższymi, a nie gdzieś tam może koleżanki z klasy, gdzie tam na studia idziesz, a idę na pielęgniarkę, a to ja też pójdę, średnie będzie, okej, to idziemy na pielęgniarkę, a gdzie idziesz potem na studia, a to sobie zrobię jakąś tam starszą pielęgniarkę, a to wiesz co, to ja też pójdę. Nie ma planu. Tak. Pytanie rodzica jest, okej, synu, ale co dalej? Córko, okej, ja szanuję Twoją, że Ty chcesz sama niezależną decyzję, tylko czy Ty masz jakiś pomysł, co dalej? O tym powinny być rozmowy i uważam, że szczególnie przy tak ciężkich czasach, jakie są dzisiaj, to powinniśmy z dziećmi rozmawiać, ale znów tak jak wspomniałaś Moniko,
nie każde dziecko ma takie szczęście, bo jest są rodziny rozbite, są rodziny patologiczne i tam są też dzieci, którymi też warto jest rozmawiać. Ja Ci powiem, że nie dalej jak 2 tygodnie temu poproszono mnie, żeby zająć się, gdzieś przygotować do tego życia dorosłego osobę z domu dziecka i w najbliższym czasie będę miał spotkanie z tą osobą, porozmawiać. Bardzo bym chciał jej pomóc. Jedno spotkanie już miałem i wspomniałem, że ma szczęście w ogóle w życiu, bo nie każdy też może spotkać jakąś taką osobę, która jest w stanie, czy chce w ogóle pomóc. Takiego nie? mentora. Takiego, no może być to mentor, bo powiedziałem, że ma dużo szczęścia, że w ogóle żeśmy się spotkali. Tak, bo traktuje Ludzie- Ciebie ludzie- teraz jako mentora, jako inspiratora, jako Tak, ale ja osobę- bym chciał uczciwie do tego chłopca podejść tak samo i dać mu szansę, nauczyć, przekazać, jak to wszystko powinno wyglądać. Natomiast na pewno to jest ciężka i długa praca. I te dzieci, że tak powiem, są troszeczkę na straconej pozycji, bo nie zawsze, tak jak Ty swoim dzieciom, czy ja swoim dzieciom, czy inne rodziny mogą przekazać, czy rozmawiają mniej, czy więcej, czy te wartości są przekazane, te dobre, w mniejszej ilości, czy w większej. Niektórzy nie mają tego w ogóle. I tutaj no, edukacja znowu w szkole też się o tym nie mówi. Też się o tym nie mówi. To jest ogólnie problem złożony, dlatego chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że wszystkie wywiady, które gdziekolwiek są ze mną, to są zawsze w kierunku dzieci, młodzieży. Jeśli ktoś z dorosłych skorzysta, to również będę bardzo szczęśliwy, ale to jest taka moja duchowa misja, którą chciałbym przekazywać po prostu wielu pokoleniom, żeby one zawsze coś z takiego wywiadu mogły dla siebie, że tak powiem, wybrać i żeby ta ich droga prywatna, biznesowa szła w poprawnym, w takim dobrym kierunku i żeby też mogli sobie obrazować, tak jak ja sobie zobrazowałem życie i zawsze gdzieś tam mieć te cele, pasje i żeby dążyć do celu. Ja mam bardzo dużą nadzieję, że już teraz, w tym momencie, jak nas słuchacie, jak nas oglądacie, to już macie dużo inspiracji i dużo być może takich cennych myśli, które będą waszymi przewodnikami w najbliższym czasie, takich właśnie myśli, które pokierują rozmowami z waszymi dziećmi, z waszymi najbliższymi osobami, właśnie takie życiowe, nie tylko dotyczące suchego, czasami ostrego, codziennego wychowania. Być może system tylko kar u was funkcjonuje, być może dawno nie usiedliście i nie rozmawialiście tak szczerze ze swoimi dziećmi. Mam nadzieję, że właśnie ta rozmowa tak was będzie inspirowała, żeby podjąć takie działania. A jeszcze chciałabym wrócić cały czas poruszamy się tutaj w tematyce dzieci. Niedawno też rozmawiałam ze swoją koleżanką i rozmawiałyśmy na temat okazywania prawdziwych emocji albo słabości, albo mówienia wprost, że ma się problemy, jeśli chodzi właśnie rodzic, dziecko. Mam tutaj na myśli sytuacje takie, że dzieci bardzo dokładnie nas obserwują i my, dorośli, musimy o tym wiedzieć, że nawet nie zdajemy sobie sprawy czasami, jak coś robimy, działamy, są różne sytuacje, nie ma czasu nawet skupić się na tym. Dziecko nas bardzo dokładnie obserwuje. I pamiętam któregoś razu, to już było lata temu, miałam bardzo trudny czas w życiu. Łzy lały się bardzo często. I na początku starałam się to ukryć, nie pokazywać tego. I przyszedł mój syn i mówi: mamo, co u ciebie słychać? I to był pierwszy raz, kiedy ja usiadłam przed nim, łzy się palały i mówię: jestem teraz bezsilna. Jako dorosła mam problem, mam trudności w pracy, z czymś tam nie mogę sobie poradzić. I zaczęłam mu mówić: to jest normalne, bo ludzie dorośli też mają trudne momenty. Lecą mi łzy, bo wtedy jest mi łatwiej, bo wtedy ta słabość moja gdzieś ma to ujście zewnętrzne, ale tak, rzeczywiście teraz jest dla mnie trudny czas. Poradzę sobie z nim, ale potrzebuję trochę przestrzeni dla siebie i potrzebuję trochę odpocząć. I wiesz, co powiedział mój syn? Mamo, powiedz,
a jaki masz problem, bo może ja ci pomogę. On może był w 2. klasie podstawówki, teraz jest w 7, więc to było naprawdę kilka lat temu. I ja prostym językiem opowiedziałam mu o 3 problemach w firmie, które miałam wtedy. Któreś tam dotyczyło pracownika, któreś tam dotyczyło jakiegoś projektu. Opowiedziałam jemu bardzo prostym językiem. Ty wiesz, że on siedział ze mną godzinę i wymyślał rozwiązania. Zresztą oczywiście proste, nie mając pojęcia o przeróżnych czynnikach, które się składają na te problemy, ale jak na te informacje, które ja mu przekazałam, bardzo logiczne były jego porady. Bardzo mu za to podziękowałam. Minęły 2 czy 3 dni, on wrócił do mnie i mówi: mamo, czy ty skorzystałaś z tego? Ja mówię: tak, synu, doradziłeś mi, żebym tak tu porozmawiała, taka była konsekwencja, teraz jest taka i taka z tym sytuacja. Wiesz, jaka była ogromna jego duma? I on mówi: i co, teraz już ci lżej, już nie jesteś teraz smutna? Opowiadam o tym dlatego, że od tego momentu ja nie ukrywam swoich uczuć i emocji przed dziećmi. Jeżeli mam gorszy czas, to moje dzieci wiedzą, że to jest gorszy czas. Nie ukrywam tego. I wiesz, co się okazało? Że jak one mają gorszy czas, to też mi o tym mówią. Mamo, dzisiaj jest nie ten czas. To jest zły tydzień dla mnie. Jestem smutna, rozdrażniona, płaczę, dużo problemów mi się nawarstwiło. I na tych właśnie doświadczeniach nauczyłam ich, że w domu rozmawiamy o wszystkim. Dom to jest takie miejsce, gdzie ty możesz być smutny, gdzie tata może być smutny, gdzie ciocia może być smutna. To jest nasza rodzina. Tutaj się naradzamy, odbudowujemy, ale tutaj też możemy się wypalić, wygadać, wypłakać. To jest nasza oaza. I tak dzisiaj moje dzieci podchodzą do naszego domu, że to jest to miejsce, gdzie i mama, i tata też mogą okazywać, że są słabi. Takie jest życie. Co myślisz o tym? Super, super. Kolejny temat, który pewnie dzisiaj by nam czasu zbrakło, żeby... Ale fajnie, że o nim wspomniałaś. Jak to Grzegorz na wywiadzie powiedział, ja tutaj to niestety, ale muszę też przytoczyć. Zaskoczyłem go tym, ale tak jest w życiu, Moniko. Raz mamy lepsze dni, raz mamy gorsze dni. Przede wszystkim, żeby ludzie, żeby młodzież, żeby nastolatki, czy osoby, które... Dla wszystkich ludzi. My musimy być świadomi jednej rzeczy, że życie nie jest usłane różami, że tak samo ma prawo przyjść cięższy dzień, taki jaki ty miałaś. Po nim zawsze przyjdzie lepszy dzień. I życie w ogóle na tym polega. U Grzegorza właśnie przytoczyłem taki bardzo prosty przykład, jak nam serduszko bije do góry, na dół, do góry, na dół. Tak samo życie, czyli taki plus, minus. Tak to wygląda. I jeśli od początku zaczniemy edukować dzieci i dzieci będą świadome i my jako dorośli również będziemy świadomi, to też ta nasza droga będzie łatwiejsza. To, co ty wspomniałaś, że synek tak przyszedł, jest to piękne, jest to cudowne. Otrzymałaś wsparcie, syn zaproponował ci, to jest coś pięknego. To jest taka otwartość umysłu z jego strony, to jest z twojej strony znowu wdzięczność, że jest takie dziecko, które przyjdzie i po prostu chce cię wesprzeć w ciężkim momencie. Nie? Tylko wtedy też jest dobry moment, żeby z dzieckiem porozmawiać, podziękować mu i tak dalej, wyściskać, wycałować. I to jest na przykład też dobry moment, żeby w takiej sytuacji przekazać, że fajnie, dziękuję, mama jest świadoma i ty też musisz wiedzieć, że teraz mamy dołek, ale za chwilę będzie dobrze i mama już będzie szczęśliwa, radosna, pójdziemy do kina czy gdzieś, tak? I tu chodzi o to, żeby być świadomym, żeby ta nasza droga super by było, jakby to była droga taka duchowa, gdzie jest dużo empatii, zrozumienia, żeby tam gdzieś w głowie u nas ta droga duchowa występowała, żebyśmy uczyli dzieci, co to jest, żebyśmy my tak samo mieli taką drogę wyznaczoną, bo tam
w środku są same dobre rzeczy. I jeśli będziemy świadomi, że świat tak jest skonstruowany, że jest pokój, za chwilę jest jakaś wojna, tutaj się pogodzą, ten kraj. Co chwilę nam skacze do góry, na dół. Zobacz, no powiedziałem Ci, że idzie do góry plus, do dołu mamy minus. Jeśli my będziemy tego świadomi, zwykłą gniazdko elektryczne też ma plus i minus. Bateria, czy to jest do telefonu, czy to jest do radyjka, czy to jest do czego, też ma plus, też ma minus. No, jakoś ten świat jest tak skonstruowany. Ja bardzo lubię to wszystko analizować i jeśli będziemy świadomi, że po tych dołkach przychodzi dobry moment i już, że tak powiem, słońce i tak dalej, ale zarazem będziemy świadomi, że w przyszłości też możemy być. Ja miałem wiele sytuacji takich w życiu, gdzie miałem euforię, a za chwilę duży dołek. Właśnie o to za chwilę Ciebie zapytam, ale wiesz, jest bardzo wiele osób, które w momencie, kiedy spadają albo żyją w takim maraźmie życiowym, przyzwyczajają się do tego. Ostatnio na moim Instagramie napisałam, jeżeli nawet przez długi czas widzisz tylko mgłę, to niech Cię nie skusi, żeby uwierzyć, że ta mgła jest słońcem. Chodzi mi o to, żeby zawsze wiedzieć, i jaki jest Twój cel, i jak Ty chcesz żyć. I żeby nigdy ludziom nie zabrakło tej życiowej determinacji do tego, żeby jednak przeżywać to życie, a nie wegetować. Wiesz, bardzo lubię mówić, że ja kocham pisać swoje wspomnienia. Ja chcę tak żyć, żebym z każdego miesiąca mogła powiedzieć, a wiesz co, w zeszłym roku, listopad, pamiętam, takie było zdarzenie. Sierpień w zeszłym roku, nie pamiętam każdego dnia, ale pamiętam 1 czy 2 zdarzenia. Z tego składa się moje życie. Ja naprawdę żyję. Nie wegetuję. Nie mam u siebie przyzwolenia, żeby zapaść w taki marazm, w taką szarość życiową i tam się rozgościć, i tam się zagnieździć. I to nie chodzi o to, że nie mam przestrzeni na trudne momenty, bo mam, mało tego. Bardzo dokładnie wiem, co to znaczy, bo przez pewien czas chorowałam na depresję i wiem, co to znaczy nie móc wstać z łóżka i wiem, co to znaczy nie wychodzić z domu przez dłuższy czas. Ale w mojej głowie w pewnym momencie było: możesz nie chcieć czytać książki, możesz nie chcieć pracować. Mogłam sobie na to pozwolić. Ale wiesz, co dla mnie było motywacją w głowie? Nie możesz odpuszczać ludzi. Musisz mieć kontakty z ludźmi, musisz iść do ludzi. Od ludzi czerpiesz inspirację, od ludzi się uczysz. To ludzie bardzo często dodają nam tej siły, oczywiście mogą też zabierać, ale ja mówię o tych wartościowych znajomościach, o tym, jak wiele znaczą kontakty międzyludzkie, od zalet, które dotyczą kwestii medycznych. Nie wiem, czy wiesz, że spotkania z ludźmi, wtedy, kiedy my patrzymy na siebie i widzimy swoje źrenice, to powoduje, że wydziela się u nas oksytocyna, która daje też nam odporność, która daje nam witalność, gdzie możemy normalnie funkcjonować. Jest to bardzo ważne. Nawiązuję tutaj tak płynnie przechodzę do wykładu profesora Ome, który przedstawiał, jak bardzo negatywny jest świat online'u, czyli face to screen, zamiast face to face. Dlaczego tak bardzo ważny jest ten kontakt z ludźmi? Ale tutaj jest akurat aspekt medyczny. Powiedz mi, czy dla Ciebie ludzie z perspektywy czasu, Twojego życia prywatnego, życia zawodowego, czy ludzie, kontakty, czy to ma dla Ciebie dużą wartość? Ależ oczywiście. To są podstawy, to są fundamenty również normalnego, szczęśliwego życia, które gdzieś tam sobie kreujemy. No i tutaj znowu stare przysłowie, no z kim się zadajesz, takim się stajesz. Ja to sobie w głowie i najbliższym staram się tłumaczyć, że są 2 częstotliwości, taka 200, powyżej 200 i poniżej 200 MHz, gdzieś to są te wibracje i tych ludzi gdzieś tam ściągamy do siebie. I osoby o niskiej częstotliwości to są te osoby, które według mnie mają umysł zamknięty.
Oczywiście to nie można tych ludzi lekceważyć, chciałoby się im pomóc i tak dalej, no tylko też musimy być świadomi, że czy ty, czy ja nie jesteśmy w stanie całego świata, że tak powiem, uzdrowić. Natomiast ja po pierwszych swoich wywiadach, ja wystarczy, że poczytam swoje komentarze, które ludzie zostawili, czy to w programie u Pawła, czy w programie u Grzegorza. Naprawdę to widać kawę na ławę, kto ma umysł zamknięty, kto ma umysł otwarty. Jak ludzie, wystarczy, że kilka słów napiszą i od razu widać, czy to jest ta niska częstotliwość, czy to jest ta wyższa częstotliwość. Powiem tak, ja bardzo ubolewam, bo raz, że ludzie nie potrafią słuchać słów ze zrozumieniem. Skoro ja mówię, że importuję z Chin, ale nie tylko z Chin, tylko z Europy i biorę również od polskich producentów, no to potrafią nazwać Volksdeutschem czy tam kimś, że po prostu ja tylko Chiny wspieram, nie myślę o Polsce, gdzie nie ma tutaj, w ogóle nie wiem, ja nawet tego nie komentuję, bo nie wiem, jak to skomentować. Nie ma sensu. Mi jest szkoda tych ludzi. Ci ludzie mają umysł zamknięty. I to jest to 80% niestety, no, które tutaj żeśmy rozmawiali, że warto właśnie tego typu programy robić, żeby oni gdzieś potrafili ten umysł zmienić, przejść na tą wyższą częstotliwość. I potem ta częstotliwość emanuje i my przyciągamy również osoby o tej częstotliwości. Bo nie oszukujmy się, jeśli wokół Ciebie czy wokół mnie będzie 5 pierwszych osób, które będą potrafiły z Tobą rozmawiać, podejmą polemikę, dialog, dlaczego miałaś wtedy słabszy dzień, zainteresują się, a fajnie, synek Cię wsparł i tak dalej. I Ty czujesz tą samą mniej więcej częstotliwość, pozytywną energię, no to ta energia z tej szklanki nie zostanie wylana, ona zostanie dolana do Ciebie. Natomiast jeśli będziesz miała 5 osób koło siebie, które będą tylko mówić o złych rzeczach, które na stronie internetowej wiadomości przeczytali, że pani wyrzuciła tam, nie wiem, kurde, no same złe rzeczy. Nie będę już mówił, co wyrzuciła przez okno, można się domyśleć, no ale same złe rzeczy, tu, że rata kredytu poszła do góry, tutaj, że to same minusy, no to tej energii Tobie też zbraknie. Ty nie będziesz się czuła z taką osobą dobrze. A tak naprawdę to my świadomie dobieramy sobie te osoby. To my przyciągamy te osoby. W moim życiu też różne osoby były, ale w każdym momencie to ja podejmuję świadome decyzje, kogo chcę mieć koło siebie. I oczywiście, że jako osoba z otwartym umysłem nie chcę mieć osób, które mi zabierają tą energię i tak dalej, prawda? Także no tutaj musimy być też świadomi. Czy osoby, które spotykają się czy na kawie, czy na ciastku, czy w restauracji, czy na meczu i rozmawiają tylko o złych rzeczach, no to jest taki ich wybór, nie? No to tylko edukacja, tylko rozmowy. Ja nie przekreślam takich ludzi, ja bym chciał takim ludziom pomagać. No, sam całego świata też nie zbawię, ale myślę, że dzięki takim programom, w których ja występowałem i u Was jestem, to przynajmniej te kilkanaście osób, gdzieś tam im się ta kontrolka w głowie zapali, być może przemyślą, kto jest dookoła nich najbliżej, nie? Bo to stare powiedzenie, pokaż mi 5 przyjaciół, powiem Ci, kim w życiu będziesz. No i to jest prawda, tu nie trzeba wielkiej filozofii i studiów kończyć, żeby tak po prostu świat funkcjonuje. Tak. I to jest bardzo ważne w naszym życiu. Dobierajmy osoby takie, które no, doleją nam tej energii do szklanki. Nie pozwólmy, żeby nam ktoś wylewał naszą pozytywną energię ze szklanki. No, cały dzień do spotkań, cały dzień do pracy trzeba iść. Czy to z dziećmi, czy to prywatnie, czy zawodowo, no my musimy mieć energię na cały dzień. Jak my nie mamy energii, mamy wszystko pozabierane, no to co, depresja?
nie wiem, leki uspokajające, choroba się zacznie, wrzody żołądka, no to się musi gdzieś odbić na czymś. To nie jest tak, że to przejdzie może po roku, po 2 czy nie, ale takie życie prowadzić 20, 30, 40 lat z umysłem zamkniętym i słuchać tylko negatywnych, no dla siebie, no to ja już to zrozumiałem i umysł otworzyłem, że ja tak nie chcę żyć. Kiedy I tu- otworzyłeś umysł? Otworzyłem umysł w momencie, kiedy wielka tragedia mnie spotkała w moim życiu i straciłem syna. Mówiłem to już na swoich wywiadach. Wtedy przyszedł ten dół. 2 lata wcześniej miałem górę, wszystko, firma elegancko szła, nowe inwestycje, wszystko się fajnie rozwijało i przyszedł dół. I gdzieś potem te książki, to wszystko, te audiobooki, które gdzieś mi otworzyły ten umysł, że po prostu ja sam sobie zobrazowałem w mojej głowie, że to idzie do góry, raz do dołu. Jak zacząłem sobie analizować swoje życie od małego, gdzie było ciężko, jak wyjeżdżałem i opuszczałem rodzinny dom, nie mając nic, zero, no to był dół. Potem gdzieś jak mnie już stać było na wynajęcie pierwszej kawalerki, to dla mnie to już była góra. I ja zacząłem sobie analizować, no to tak faktycznie życie wygląda. No niech każdy sobie przeanalizuje życie i tak to faktycznie wygląda. A niech wiele problemów tworzymy tak naprawdę sami sobie w głowie, nie? Które to jest tak jak rzeka. No jakbyśmy chcieli kij do rzeki włożyć i zawrócić bieg rzeki. No nie da się. Pewne rzeczy idą, świat płynie, dzień mija, noc mija, miesiąc mija i my tego nie zawrócimy. Natomiast musimy być świadomi, że w tej rzece no nie zawsze jest piękna, przezroczysta woda, tylko przyjdzie gdzieś ten słabszy dzień. I my tego musimy być świadomi, że tak po prostu jest świat skonstruowany. Ostatnio czytałem jakąś książkę i był bodajże przykład Napoleona podany, który jak dostawał korespondencję, depeszę, to miał taki zwyczaj, żeby przez 14 dni nie otwierać w ogóle listu. Co się okazuje, po 14 dniach, jak przeczytał ten list i było tam, nie wiem, przypuśćmy 10, 15, 20 problemów, to 95% problemów samych się rozwiązało. My musimy być świadomi, że to nie można każdym jednym małym problemem od razu się stresować, przeżywać, nabijać. To za chwilę minie. Ja naprawdę w ostatnim czasie w swoim życiu zaczynam mocno to obserwować i to działa. I ja bym chciał szanownym słuchaczom tutaj waszego kanału jeszcze raz podkreślić, że tak po prostu funkcjonuje życie. I my obrazujmy sobie, zróbmy sobie, nie wiem, przynajmniej no, ja na podstawie swojej historii, bo ja bardzo lubię analizować, jak się stało, że ja jestem na jakimś tam poziomie i wyszedłem z jakiegoś poziomu. Nieważne, jaki on jest wysoki, czy z jakiego niskiego, to nie ma znaczenia. I jak ja sobie patrzę, to tak jak sobie porównuję, to tak jak ja bym sobie zaprogramował taką kliszę, jak kiedyś były w starych kinach, się kręciło takie koło, szpule takie, szpulki, tak. I taki stary film był stworzony, nie wiem, mogła to być bajka, mogło w tej bajce raz być lepiej, raz gorzej, to mógł być film, który też gdzieś tam raz lepiej, raz gorzej. I na tej szpulce mieliśmy takie zdjęcia, nie? Bo to było zdjęcie, tak. potem, no to nie było na żywo kręcone ani nic, tylko to było na podstawie zdjęć. I teraz jak ja zacząłem sobie analizować, że tak wygląda tak naprawdę nasze życie. Ci, co gdzieś tym umysłem otwartym narobią tych zdjęć sobie w głowie i to jest taki ich film. To jest ich taka droga życiowa, gdzie potem jak włączymy tą taśmę, no to faktycznie to tak idzie. Ja tylko chciałbym potwierdzić, że faktycznie to działa. Obrazujmy sobie rzeczy, te miłe, te dobre, nie te złe. Te złe to one gdzieś się tam zawsze pojawią, ale one przyjdą i pójdą, jak bieg rzeki. Tylko po co oczekiwać czegoś złego? Prawda? Nie ma logiczne, sensu. No. nie? My Po mamy co sobie było zobrazować same pozytywne zdjęcia. Tak. Jak nam coś wskoczy między zdjęcia, że tak powiem, coś smutnego, to wracamy myślami, aha, serce, no przecież tak bije góra, dół, góra, dół, góra, dół. To jest normalna rzecz. Tak.
Ja też jestem bardzo dużą zwolenniczką tej teorii, żeby właśnie myśleć i obrazować rzeczy, które chcemy i wyobrażać sobie, Tak. że my już to mamy. Że ilekroć myślimy o złych rzeczach i albo rozpamiętujemy przeszłość, ale to już jest done, to już było, to już kropka jest, to już na to nie masz wpływu, masz wpływ na przyszłość. I jak są ludzie, którzy cały czas narzekają, tak jak powiedziałeś, i cały czas narzekają, i cały czas są prorokami wszystkiego, Ale że będzie dlaczego, bardzo Moniko? złe. Według Ciebie. Myślę, że po części oni tym żyją, tym się karmią. To jest ich sposób funkcjonowania. Oni potrzebują się martwić. Tacy są. Dla mnie to szkoda energii na to i ja bardzo wierzę w to, że bardzo wierzę w siłę umysłu naszego. Jestem dużą zwolenniczką, miłośniczką, wręcz fanką książki Myśl to materia. Książki, która właśnie udowadnia, ona jest wszystkie tezy, które są tam postawione, one są poparte badaniami naukowymi, która pokazuje, że to, co myślisz, masz bardzo dużą siłę, żeby to przyciągnąć, że to się zdarzy. Ale nie myśl sobie, czego nie chcesz, bo ludzie też mają tak, no nie chcę chorować. To nie jest tak. Nie chcę czegoś tam. Ja zawsze porównuję to. Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu mięsnego kupić wędlinę. To przecież jeżeli idziesz do sklepu mięsnego kupić wędlinę, to nie mówisz: dzień dobry, ja nie chcę ubrań. No nie, no przyszedłeś po wędlinę, więc myśl tak, mów to, co ty chcesz. Kreuj pozytywne swoje życie, no bo po co źle robić? Są ludzie, którzy karmią się złem. To jest smutne. Bardzo, To jest bardzo, bardzo. smutne. Tak jak mówisz, ktoś idzie do tego sklepu z wędlinami i sobie mówi: no kurde, no dzisiaj to mam chęć na kaszankę. Tak. Dzisiaj mam na kaszankę. I wchodzi i nie ma tej kaszanki. Tak. I teraz tak, osoba jedna zareaguje: kurczę, ale polęgwiczka super, wezmę sobie polęgwiczkę. Tak. A drugi powie: jak zwykle na mnie trafiło. Tak, I znowu mam pecha. tak. Zawsze Tak, mam pecha. miałem ochotę na tą kaszankę. A tu znowu nic. A tu znowu nic. Jak No zwykle. No i teraz to jest właśnie te dwa rodzaje umysłów. Jeden jest Ale zamknięty. to trzeba się uczyć innego podejścia. To nie przychodzi od No tak. dobrze, ale jak masz koło siebie samych sąsiadów, samych znajomych, Tak. samych przyjaciół, Tak. co tylko narzekają, Tak, to kochani, kończmy z tym. tak. Spróbujmy, tylko potem się pojawia. No ale on się obrazi. Ale to musi nastąpić zdarzenie, albo musisz na swojej drodze spotkać kogoś, kto czasami ci powie słowo, zdanie, sytuacja, które jest po prostu jak taki błysk. Razem lubimy Jacka Walkiewicza. On mówi o błysku w psychologii i to jest po prostu taki moment. A powiem więcej, przepraszam, że Ci Tak, przerwę, bo tak, na to tak, imię, oczywiście. nazwisko to ja Tak. zawsze reaguję. Zdradzę Ci jeden obraz do mojej głowy. Proszę, jestem gotowa. I on jest nie od dzisiaj. Tak. On jest już kilka lat. Ja się spotkam tym człowiekiem Tak. na żywo. Nie wiem wiem. kiedy, Tak. nie wiem gdzie, ale mam to zobrazowane. Kiedyś jak się spotkamy, nawet prywatnie, to Ci potwierdzę, czy tak się stało, czy nie. I podkreślam, nie wyznaczyłem sobie czasu, ale mam zobrazowane w swojej głowie, że będę miał osobiste spotkanie z panem Jackiem Walkiewiczem, który dla mnie jest wielkim panem Jackiem. Tak. I Podpisuję się obiema rękoma tak, pod tym. Także tu tylko chciałem nadmienić do tego. Zobaczymy, co będzie z tego. Czy się uda, czy nie. Ja nie będę maila pisał ani wydzwaniał. Wiem, jaki pan Jacek jest zapracowany, pewnie ile ma tysięcy. Ja po prostu, tak jak 17 lat miałem, wychodziłem z domu, zobrazowałem sobie palmę, że ją chciałbym zobaczyć kiedyś w ciepłych krajach, to tak się stało. I był taki rok, gdzie czytałem książkę Pełną moc i jak on sobie w tej swojej księgarni ulubionej, wymarzonej gdzieś Na tam sobie Chmielnej w siedział, Warszawie, tak. to ja sobie wtedy zrobiłem w moim umyśle zdjęcie. Kiedyś się spotkamy i chociaż parę słów zamienimy. I to wszystko. Dzisiaj wracamy akurat do niego. Jeszcze się to nie udało, ale ja wierzę, że to będzie. Kiedyś jak to się stanie, obiecuję Ci, będziesz pierwszą osobą, do której zadzwonię i powiem: ten obraz dzisiaj się spełni.
Obiecuję Ci I tą to będzie dwójkę. potwierdzenie Tak, tego. ale nie wiem, kiedy to będzie. Może za 5 lat. Życzę Ci tego z całego serca i sobie też życzę takiego spotkania, słuchaj, z nim, bo on jest bardzo, bardzo inspirujący. Tak, potwierdzam. Jacku, jesteś szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy. Co to znaczy? Co to znaczy? Że żyję z umysłem otwartym. Co to znaczy żyć z umysłem otwartym? Wiele razy już dzisiaj to wymieniłeś. Co to znaczy? Skąd mam wiedzieć, czy mam Ja bym umysł się nie otwarty? zezłościł na tą kaszankę, że jej nie ma. Znalazłbym dobrą polęgwicę albo coś, chociażby to. Nie piję, nie nabijam się złą energią. Dotarło do mnie to ta szklanka, o której Ci opowiadałem swoim córkom, to jest wymyślona w mojej głowie. To nie jest wyczytane z książki. Tak samo to serce, które bije do góry, na dół i tak mamy w życiu, to też jest gdzieś mojego autorstwa i ja to wymyśliłem, tak sobie tłumaczę. I to powoduje, że ja mam umysł otwarty, że ja wiem, że jutro może się coś przykrego mi przydarzyć, że mogę dostać jakąś złą wiadomość, że może to ja będę musiał z tym sobie poradzić, ale ja wiem, że takie momenty mogą w życiu nadejść. To uważam za umysł otwarty. Ponadto to jest ciągle edukacja, ciągle rozwój tego swojej, że tak powiem, drogi duchowej, bo tak ja ją u siebie w głowie nazywam. I to jest cały czas czytanie, to jest cały czas edukacja, to są spotkania z różnymi ludźmi w różnych grupach, czy to są grupy biznesowe, czy to są grupy hobbystyczne, które mamy wspólne jakieś pasje, zamiłowania. Tylko pozytywna energia. Jeżeli teraz ogląda nas ktoś, kto niechlubnie, ale może identyfikuje się z tym narzekaniem, z tą kaszanką, z tym, że budzi się rano i myśli sobie, o Jezu, znowu pada i na pewno dzień będzie do kitu. Tak. Osoby, która jest na nie i wszystko jest złe i takimi ludźmi się otacza, czyli osoby, którą my byśmy powiedzieli dzisiaj, że ma zamknięty umysł. I na podstawie tej naszej dzisiejszej rozmowy coś właśnie drgnie i da sobie taką malutką furtkę, taka nutka ciekawości się narodzi i pomyśli sobie, otwarty umysł? A może ja spróbuję? Tylko od czego zacząć? Dzisiaj jestem tutaj z tym zamkniętym umysłem, dzisiaj jestem tutaj w tym swoim marnym, szarym świecie. Oni mówią tam o tak ważnych rzeczach, ale co mam zrobić? To znaczy, jaka ma być ta moja droga, ten pierwszy krok do tego, żebym mogła zacząć rozwijać się, aż w końcu dojdę do takiego samopoczucia i powiem, tak, ja mam dzisiaj już otwarty umysł, już wykonałam tą pracę, ale co ma się składać na tą pracę? Jakie narzędzia do tego? Narzędzia, chociażby wyciągnąć tytuł książki, o której żeśmy wspomnieli, Pełna moc pana Jacka. Sekret, kolejna książka, przyciąganie tych dobrych, czyli edukacja. Natomiast Sięgnąć po książki, jedno. tak. Co dalej jeszcze? Co jeszcze mogę? Są fajne kanały YouTube, gdzie mówi się o takich wartościach, czyli też można poszukać, powpisywać słowa kluczowe, który, że tak powiem, kanał się podoba, emanuje taką pozytywną energię, to przesłuchać filmy, które tam są. Dzisiaj nawet na Instagramie poszukać jakichś pozytywnych wartości, wpisać umysł otwarty, pozytywna energia. Przecież to co chwilę nam się zaczną te obrazki pokazywać i Algorytm nas już algorytm wyłapie. nas tam połączy i tak dalej. A jak ktoś ma jakieś grupy, które niekoniecznie przynoszą pozytywną energię, to czy to nas tak dużo kosztuje wziąć i usunąć taką grupę, żeby nas tam ten algorytm cały czas nie ładował w nas tych negatywnych myśli. Czyli edukacja, praca z tym YouTube'em, czy tam tym Instagramem, ale przede wszystkim też zwrócić na otoczenie. Właśnie, to jest to, co chciałam Ci powiedzieć. Tak, otoczenie to jest... A co byś powiedział na zaproponowanie takiej pracy domowej, żeby osoby te na przykład przez tydzień spisywały każdego dnia wieczorem
ludzi, zdarzenia i emocje i myśli swoje. Trudna praca, dużo tej pracy, ale niezwykle wartościowa. I żeby po tym czasie nawet sobie zaznaczyły ciemnym kolorem te wszystkie zdarzenia, które miały negatywną energię. Tu wstałam rano, narzekałam, spotkałam się z przyjaciółką, która tylko i wyłącznie złe rzeczy mówiła. Tutaj kogoś zignorowałam, tu mi się nie chciało czytać książki, a tutaj oglądałam film o morderstwie. A te pozytywne rzeczy zaznaczyć sobie na jasne kolory. I Ja bym troszeczkę zupdate'ował to i takie zadanie domowe, jeśli każdy i kto miał ochotę, żeby sobie zrobił. 5 najbliższych osób, tak, oprócz rodziców, wiadomo, żeby sobie wypisać na kartce i zrobić taki test, czy on będzie trwał tydzień czy miesiąc i co od tej osoby dowiedzieliśmy się w pierwszych kilku zdaniach. Przypuśćmy, ja dzwonię do Ciebie, cześć, co tam słychać i tak dalej, nie? I ty mi odpowiadasz, kurde, wiesz co, no mam problem jakiś tam i ten. To jest zaznaczenie na przykład problem. Przecież to nam samo wyjdzie z matematyki. Czy co taka, nam daje taka osoba? Jakie wartości, jakie emocje? Co mamy po kontakcie z taką osobą, prawda? To jest pytanie. żeby sobie zaznaczyć właśnie karteczkę na pół przedzielić i co nam powiedziała dobrego, a co nam powiedziała złego. Wynik sam wyjdzie, czy ta osoba powinna być blisko nas, czy nie. Może porozmawiać z tą osobą. To nie chodzi o to, że trzeba wyłączyć, zablokować kontakt, numer telefonu. Porozmawiać, ty byś była moją koleżanką, mielibyśmy kontakt i tak dalej. I gdzieś, tak jak mówisz, ja bym był z umysłem zamkniętym, ale gdzieś ta troszeczkę furtka mi się otworzyła, to bym się zapytał, Moniko, dlaczego ty mi dobrych rzeczy na przykład nie mówisz, tylko jak rozmawiamy, to mówisz mi 5 złych i nic więcej, albo 4 złe, a jedną taką średnią. A powiedz, dlaczego tak u ciebie jest, nie? Nie musimy być przyjaciółmi, możemy być znajomymi. Ja się nie boję takiego pytania komuś zadać, że dlaczego ty mnie pijesz negatywnymi na przykład. Ja chcę porozmawiać o fajnych rzeczach. Nie? Masz takie dobre osoby wspierające wokół siebie? Mam. Te Mam. 5 najbliższych Twoich osób? 5 najbliższych moich osób to są 3 osoby, to są przyjaciele i 2 osoby bardzo bliskie, także mam spokojnie. Myślę, że nawet więcej. A wiesz dlaczego? Bo wszystkich złych już odciąłem. Zdarzyło Ci się mieć kogoś bardzo blisko siebie przez dłuższy czas, aż się zorientowałeś, że to jest ktoś, kto nie, ciąży? może takich osób aż nie miałem. Nie miałem, ale te osoby, które gdzieś tam czy ja sobie sam buduję i obrazuję to wszystko, tak? Oczywiście mam też mniej czasu, mam wielu znajomych bardzo dobrych, no nie zawsze też jest czas się z nimi spotykać, bo gdzieś nowe projekty, nowe inwestycje i biznesowo, no ostatni tydzień to już w ogóle nie wiedziałem, jak się nazywam, ale gdzieś tam mniej się z nimi spotykam po prostu, ale te gdzieś jakichś takich mocno toksycznych to jestem wdzięczny, nie miałem. Natomiast koło siebie otoczyłem się, może w tym kierunku, otoczyłem się przyjaciółmi, bardzo dobrymi ludźmi, którzy mi dobrze życzą i mi starcza do końca dnia tej pozytywnej energii, a nawet jak jest końcówka z wyczerpania pracy i tak dalej, to nie chciałbym, żeby ktoś wieczorem mi jakimś telefonem czy wiadomościami słał jakieś złe informacje i zabierał mi te ostatnie resztki pozytywnej energii. Także tak naprawdę to my kształtujemy, to my wybieramy, to jest nasz wolny wybór. Tak samo jak my mamy dać możliwość wyboru dzieciom, podejmowania decyzji, to tym bardziej my, jako osoby dorosłe, róbmy to i podejmujmy decyzje świadomie. Nie pijmy tych złych. Ja zapytałem się Ciebie wcześniej, dlaczego te osoby mają tyle nienawiści, jak myślisz, dlaczego? Mówisz, że to jest dla nich jak pokarm, jak jedzenie. To jest ciekawy temat. Na ten temat mógłbym rozmawiać wiele, tylko musielibyśmy się zastanowić jeszcze, być może to też genetycznie, a być może nie mieli dzieciństwa, Myślę, że tutaj te puzzle mają wiele elementów. wiele elementów. To nie można powiedzieć, że to jest na pewno tak i tak, bo jego sąsiad zmienił i tak dalej. Nie. Natomiast
To, co było, to już jest historia. To, że dzisiaj tu jesteśmy, możemy porozmawiać, to już powinna być wdzięczność. A to, co jutro jest, zostawmy to tak, jak mamy gdzieś tam zapisane i nie rozmyślajmy za dużo. Zobrazujmy sobie, obrazki poróbmy i za dużo myślenia też nieraz do dobrego nie doprowadza. Jak my się już programujemy, będzie to, mój syn będzie tym, a córka to będzie tym. Mówię jasno i stanowczo, to nie tędy droga i to jest błąd. A powiedz mi, jakie masz nawyki, które praktykujesz każdego dnia, czy raz na jakiś czas starasz się je wykonywać, które właśnie są tym pozytywnym Twoim paliwem? Nie mówię tutaj tylko o otoczeniu, ale może każdego dnia, może jakaś codzienna rutyna, Rytuały. może masz właśnie jakieś takie rytuały, które są dla Ciebie ważne, które być może narodziły się wtedy, kiedy zacząłeś mieć ten otwarty umysł i które dzisiaj są dla Ciebie taką, no nie chcę powiedzieć świętością, ale ważnym elementem dnia. Na pewno mam. To jak wygląda Twój dzień z tymi rytuałami? Na pewno je stosuję i oczywiście też podzielę się nimi. Powiedz. Moim główną taką wartością, o której wcześniej też na swoich poprzednich wywiadach mówiłem, to jest wdzięczność. To jest wdzięczność, to jest pokora. I jednym z takich rytuałów moich, nie mówię, że to robię regularnie, kilka razy dziennie, ale robię to bardzo często. Bardzo często jadąc do pracy, potrafię powiedzieć, że dziękuję za to, że mogę jechać do tej pracy dzisiaj. Stanowczo również mogę powiedzieć dziękuję, że możemy się spotkać tutaj, bo nie każdy ma taką możliwość i to tylko nie ze względu na to, że chodzi o kanał YouTube, ale być może jest chory, być może jest na rehabilitacji, a być może w sanatorium, a być może na jakimś oddziale musi leżeć i tak dalej. Więc szanujmy to, co mamy na początku dziennym, te małe rzeczy. Potrafmy się cieszyć z małych rzeczy. I ja bardzo często, czy wracając do pracy, czy jadąc do pracy, potrafię zwykłe słowo powiedzieć dziękuję, jestem wdzięczny, że mogę jechać do pracy. Albo jakieś fajne spotkanie, to też podziękuję za to spotkanie. Nie muszę iść z tym do kościoła, nie muszę gdzieś klęczeć i tak dalej. Mam ochotę, to idę. Nie mam ochoty, to pomodlę się po drodze. Jak gdzieś wyjeżdżam za granicę, to też jeden z moich takich rytuałów. Zawsze się modlę, bym szczęśliwie dojechał w jedną i w drugą stronę. To robię regularnie. Także uważam, że to są tylko wartości dodane. Ja to stosuję codziennie, te rytuały takie swoje gdzieś tam powymyślane, ale zawsze z pozytywną energią, zawsze z tym plusem, zawsze z pozytywnym myśleniem. Nigdy negatywnie i w życiu wdzięczność to na pewno pozytywna sama energia. A w ciągu dnia jak wygląda Twój dzień? Oglądasz telewizję, słuchasz muzyki, masz moment, kiedy wyłączasz telefon. Jak to wygląda? Mój dzień to też w zależności od momentu. Różne są miesiące. Są miesiące, gdzie potrafię miesiąc siedzieć za granicą w swoim mieszkaniu i doładowywać się witaminą D, bo jest cały rok słońce. Jest miesiąc, tak jak ostatnio, gdzie powstają nowe projekty i mam bardzo ciężko i pracuję praktycznie po 18-19 godzin każdego dnia. To w zależności, no jak to się wszystko ułoży, ale nie mam, że tak codziennie mam to samo, monotonia i tak dalej. U mnie wręcz przeciwnie, wszystko to się zmienia, natomiast mam z góry zaplanowane 4 czy 5 wyjazdów, na przykład ze swoją grupą gdzieś trzymamy się tam razem i sobie wyjeżdżamy w różne miejsca, czy to w Polsce, czy za granicą, to już na początku roku planuję, że ten okres, ten czas będę po prostu spędzał z tymi osobami. Także też planuję sobie troszeczkę tak te dobre rzeczy. Oczywiście nieraz tak wypadnie, że przychodzi wyjazd, a ja nie mogę jechać.
Ale nie siedzę, nie płaczę. Mówię, zaraz będzie następny, pojadę na następny. Także w zależności od okresu czasu. Także przy projektach ciężka praca, przy nowych inwestycjach tak średnio. Mam na myśli gdzieś badanie rynku, jeżdżenie, sprawdzanie. Staram się mieć 2-3 miesiące w roku takie, żeby troszeczkę tak na lajcie popracować. A do firmy tutaj to uważam, że po tylu latach to przychodzę tylko rozwiązywać grubszego rodzaju problemy. To nie jest tak, że ja siedzę tutaj za biurkiem codziennie i czekam, aż ktoś z pracowników przyjdzie. Jest problem, jest sygnał, przyjeżdżam, rozwiązujemy i spotkania biznesowe to wtedy również. Dużo spotkań mam wyjazdowych, gdzie jadę do klienta, czy porozmawiać sobie gdzieś ze wspólnikiem, też mam go na odległość, także przepraszam, ostatnio nawet zwróciłem uwagę, że rzadko bywam, ale to ze względu na to, że projekt energetyczny, który żeśmy nagrywali, to po prostu potrzebuje dużo poświęcenia i czasu. W związku z tym ostatni czas jest cięższy, ale jak go nazwijmy minusem, to po minusie przyjdzie plus, to co żeśmy rozmawiali, także jestem optymistą i dobrze będzie. Oby tylko energia była, nikt nam nie zabierał, a będzie ok, damy radę. Damy radę. Jesteś, Jacku, bardzo bogatym człowiekiem wewnętrznie. Rozmowa z Tobą to naprawdę ta uczta intelektualna, o której powiedziałam na samym początku. Ale jeśli pozwolisz, to chciałabym dotknąć trochę tematów materialnych. Powiedziałam, że jesteś bogaty wewnętrznie. Czy czujesz się bogaty finansowo? Nie, absolutnie nie. A kiedy będzie moment, że się poczujesz? I co musisz osiągnąć, żebyś powiedział, że jesteś bogaty? Nazwałbym to inaczej. Moim takim obrazem nie było mieć, zakodowanym w głowie, nie było mieć dużo pieniędzy. Żeby te inwestycje, które porobiłem już, żeby mi starczyły na swobodną emeryturę, żeby mógł coś przekazać swoim dzieciom w przyszłości, żeby one dostały, że tak powiem, coś delikatnie na start. Tą drogę, którą obiorą i będą chciały kontynuować, jak najbardziej, żebym wtedy mógł swobodnie im pomóc. Być może to będzie też potrzeba zaangażowania się czasu, żebym się nie musiał martwić, że emerytura jest mała. Także od tej strony, jeśli chodzi o finanse, to myślę, że ja i moje kolejne pokolenie jest zabezpieczone. I dzisiaj nie są takie czasy, że trzyma się pieniążki, bo mam 1, 000 000, 2, 3, 5, 10, 100 na koncie. To nie o to w życiu naprawdę chodzi. Rozumienie w ogóle fundamentów finansów to jest jeszcze inny temat, ale to zostało już zrobione, to już zostały zainwestowane. Ja dzisiaj tutaj z Tobą rozmawiam i chciałbym jeszcze podpowiedzieć wszystkim słuchaczom, co jest bardzo ważne w życiu, na co zwrócić uwagę. Ci, co mają umysł zamknięty, życzę im tego, żeby jak najszybciej otworzyli, nawet pomalutku. A ci, co mają otwarty i dla młodzieży, i dla nastolatek, i dla dorosłych, i dla wszystkich, staramy się w życiu doprowadzić do jednego momentu, żeby śpiąc, odpoczywając, żeby na nas pieniążki pracowały. Czyli mówiąc takim prostym językiem, kładziemy się spać, zadajmy sobie jedno pytanie. Czy pieniądze, czy moje inwestycje na mnie pracują? Jeśli nie, musimy to zmienić, bo będzie ciężkie później życie, przychodzą różnego rodzaju kryzysy. I ja nie wiem, kto mi to przekazał, być może też gdzieś z audiobooków, z książek. Zawsze dążyłem do tego, że czy śpię 4 godziny, czy 8, czy 7, ale każda sekunda generuje jakąś kwotę. Jakie dzisiaj projekty generują Ci pieniądze, kiedy Ty śpisz? Oczywiście W jakich obszarach tematycznych inwestycje, jeśli chodzi o nieruchomości,
czy to jest krótki termin, czy to jest długi termin, czy to jest w Polsce, czy to jest za granicą. To nie ma znaczenia już ilość tych mieszkań, jakie kwoty, ale one po prostu generują. Okej, to są inwestycje w nieruchomości. Coś Tak. jeszcze? Inwestycje, uczę się też cały czas. To nie jest tak, że ja zainwestowałem jakąś kwotę X w nieruchomości i teraz sobie już pojadę i będę za granicą leżał na łóżku i się wygrzewał, że tak powiem, przy basenie. Ja też się uczę, też się edukuję, lubię się rozwijać. Także teraz już od długiego czasu są waluty cyfrowe, którymi się zacząłem interesować, o których dużo czytam, gdzieś na jakichś edukuję się, też na jakichś grupach jestem, staram się pochłaniać tą wiedzę, też jakąś dywersyfikację robić, żeby te pieniążki pracowały. Proste sposoby, no można kupić, nie wiem, 2, 3, 5 monet złotych, niech one też sobie leżą i gdzieś tam przynajmniej nam uchronią inflację, tak? Nie mówię, że dobrym sposobem jest inwestycja w jedne aktywa i nieruchomości, chociaż kiedyś książkę czytam, już nie pamiętam jaki tytuł i tam chyba ojciec do syna mówił, on mu powiedział, że chyba 5 w szkole dostał, czy 6. Mówi, no dobrze, że mówisz o tej inwestycji w te oceny, w tą swoją szkołę, w te swoje studia, ale pamiętaj też, żebyś miał inwestycje w złocie, w nieruchomościach i w akcjach, nie? No to kurczę, no fajnie jak tacy rodzice są, coś podpowiedzą i zainspirują, ale to odnoszę się do tego, że warto mieć tą dywersyfikację, nie? Bo dzisiaj co? No, ktoś ma 10, 20, 30, 50 mieszkań, 70, może czuć się bardzo pewnie, nie wiem. Nie daj Boże, żeby się jeszcze z kogoś podśmiewał albo coś. Przychodzi, przypuśćmy, wojna, jakieś tam tomahawki spadają, 70 mieszkań tej osobie traci. Musimy być świadomi, że ubezpieczenia nie ma, bo to są warunki nadzwyczajne. I w jeden dzień, czy tam w tydzień, czy w miesiąc tracimy wszystko. Musimy być świadomi, to tutaj powinna być ciągle edukacja i finansowa, inwestycyjna. Dlatego ja na nowe aktywa, które powstają, nowe inwestycje, nigdy się nie zamykam. Zaczynam w wolnym czasie badać, edukować się i to jest normalna rzecz. I gdzieś tą dywersyfikację portfela robić. Także mieszkania jak najbardziej, waluty cyfrowe też i to już od jakiegoś czasu. I tyle. Wyobraź sobie, że być może ktoś jest taki, kto nas właśnie ogląda, jest w takiej sytuacji, ale wyobraź sobie, że dzisiaj startujesz w momencie, kiedy masz 100 tysięcy na koncie. Nieważne, czy sam zarobiłeś, dostałeś od wujka, cioci, masz 100 tysięcy na koncie. Co z nimi robisz? Gdybyś sam miał podjąć decyzję o swoich pieniądzach, jak je dzielisz i w co je angażujesz? Ale mając ile lat? Od początku, jak mam 16, nie, no, przepraszam, 16 to mnie miał 100 tysięcy. Masz 25-30 lat, masz 100 tysięcy na koncie. Co dalej? Niezależnie, nawet 40 możesz mieć lat. Mieszkasz, funkcjonujesz, chodzisz do pracy, ale masz 100 tysięcy, które chciałbyś zainwestować. Możesz zainwestować, a trzymasz je w banku na koncie oszczędnościowym. Co byś z nimi zrobił? Jak byś je podzielił? Na pewno podzieliłbym to. Na pewno bym nie zainwestował w jedno aktywo, nie? Okej. Czyli dywersyfikacja numer jeden, ważna zasada. Dywersyfikacja. Na pewno bym kupił. No akurat znam rynki i złota, i ale i podpowiedz kryptowalut. właśnie, Także teraz w obecnym czasie, Jak dzisiaj nagrywamy. jak nagrywamy, tak, i idzie hossa i w przyszłym roku będzie zakończenie tej hossy, czy to w maju, czy w czerwcu, czy w październiku. Nie wiadomo tego, ale na pewno te aktywa bym włożył w waluty cyfrowe, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że znam obecną sytuację rynkową. A to nie jest tak łatwo komuś powiedzieć, a zainwestuj sobie pieniążki tam, nie wiem, Bitcoina, w Ethereum i zarobisz i tak dalej, bo ludzie też się boją, ludzie też się to był temat do niedawna jeszcze taki, no, troszeczkę tabu. No, są fajne kanały edukacyjne,
ale niestety media nam też, że tak powiem, zapruszają te wszystkie informacje. Szczęście, że Ameryka zaczyna myśleć normalnie i fundusze inwestycyjne w postaci ETF-ów już oferują to dla zwykłych Amerykanów. Będzie to na pewno przyszłość, czy to Bitcoina, czy teraz już praktycznie w całości jeszcze tam jeden załącznik jest do akceptacji, ale Ethereum też jest, to są sygnały, że te kryptowaluty, czy chcemy, czy nie chcemy, one będą z nami. One zaczynają być, że tak powiem, legalnie, normalnymi aktywami, w które można inwestować. Dlatego Ci odpowiedziałem, że ja bym akurat w to zainwestował, tylko że ja już edukuję się tam jakiś czas i wiem, jak ten rynek funkcjonuje. Natomiast zwykłym osobom 100 000, no nie wiem, no niech szukają też kontaktu. No skoro ja potrafiłem gdzieś się wyedukować, nie mówię, żeby wszystko, ale to nie wiem, można 3-4 monety sobie, 2 monety nawet kupić. Można gdzieś poszukać normalną osobę, być może komuś do fajnej inwestycji brakuje 20 000 i spróbować też zainwestować i mieć na przykład kilka udziałów. Różne są przypadki. Także tutaj jak największa dywersyfikacja, ale też nie bać się edukować pod różnymi, że tak powiem, kategoriami inwestycji. Czytać jak najwięcej. No skoro widzimy, że nam jakiś kapitał rośnie, no to samo to mój umysł mi podpowiada, zainteresuj się różnymi tematami, poczytaj o tym, wybierz jakiś najlepszy. No wiadomo, że nie znając nie będziemy wybierali, ale być może mamy koło siebie jakieś osoby, które gdzieś, to wystarczy porozmawiać. To jest ten umysł otwarty. Ja bym się Ciebie nie bał zapytać na przykład, Monia, jak tam masz złote monety, jakiegoś kangurka, czy tam filharmonię zainwestowałaś, czy może nie wiem, może w krypto siedzisz, być może mieszkania, czy krótki termin. Przecież to za to nie biją. No, oczywiście. To trzeba rozmawiać, no, tylko pod warunkiem, że się ma te osoby uczciwe i szczere, te, które nam źle nie życzą, które się nie żywią tą złą energią, o której żeś wspomniała, że to dla nich jest pożywka, no bo on specjalnie nam powie wtedy na odwrót, żeby coś włożyć i stracić, no bo to też będzie dla niego pożywka. Także tu inwestycje to są inwestycjami, ale tu dookoła musimy mieć ludzi dobrych, z którymi możemy na takie tematy swobodnie sobie też porozmawiać, nie? Czy po to, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj, czy musiałeś żyć bardzo oszczędnie? Jeśli chodzi o moje podejście do tej kwestii, a zarazem uważam, że jest ona bardzo ważna i tutaj wszystkie osoby powinny zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli mamy, nawet jak zaczynamy działalność gospodarczą, zarabiamy pierwsze 5 000 złotych czy 10 000 złotych, żeby potrafić siebie wynagradzać, ale wynagradzać w takim słowa znaczeniu, żeby to było racjonalne wynagradzanie. Ja może podam na swoim przykładzie, jak zaczynałem od bazarku, gdzie sprzedawałem pomidory, ogórki, jabłka i moim marzeniem zobrazowałem sobie, że mam telefon komórkowy. Oczywiście od razu go sobie nie kupiłem, bo musiałem na niego zarobić. Zarobiłem pierwsze pieniążki i oczywiście tutaj matematyka, to co powiedziałeś, że gdzieś się powtarza, że jest ważna, naprawdę jest ważna. Ja nie mówię, żeby jakaś już poziom zaawansowany, ale żeby potrafić kalkulować, liczyć, mnożyć, dzielić procenty, to powinien każdy i tutaj... To też daje umiejętność logicznego myślenia. Oczywiście. I tutaj to logiczne myślenie u mnie polegało na tym, że skoro miałem ten telefon i to marzenie zobrazowane, to musiałem być świadomy, że jak zarobiłem, przypuśćmy 5 000, to jeszcze nie mogłem sobie pozwolić na ten telefon. Ale również obrazowałem sobie kwotę, która pozwoli mi bezpiecznie kupić sobie te swoje marzenie, ten swój cel, mimo że on był mały, niby tylko telefon komórkowy, tak?
ale byłem świadomy, że kupując ten telefon, w niczym mi to nie przeszkodzi w dalszym rozwoju mojego tego biznesu, tego bazarkowego, nazwijmy go tak. A chociażby po to, że przychodził sezon i trzeba było mieć i banany, i pomarańcze, i mandarynki, i większy kapitał był potrzebny niż normalnie, prawda? Także ja już sobie planowałem, że jakiś budżet muszę na to mieć, który będzie bardzo bezpieczny, a dopiero z nadwyżki to będzie ten moment, kiedy będę mógł sobie kupić telefon. I tak zrobiłem. Czy to na telefonie, czy to teraz młodzież, są modne rzeczy markowe, niemarkowe. Przecież od razu po pierwszym miesiącu działalności gospodarczej nie musimy mieć koszulki Desquareda czy tam jakiejś innej wysokiej marki, która kosztuje zwykły t-shirt tam 1000 czy 1500 zł, tylko możemy mieć zwykłą z H&M-u na przykład, tak? Która będzie ładna, czysta, elegancka. I chodzi o to, żeby potrafić sobie planować. Oczywiście my sobie zobrazujemy, no ta koszulka mi się marzy, ale to musi przyjść odpowiedni moment, żebyśmy tą koszulkę kupili. To nie może być na pierwszym etapie, że od razu wydamy wszystkie pieniądze, nie mamy na inwestycje. No oczywiście tutaj nie porównuję, ja mówię ogólnie, Tak. że kupimy koszulkę, już nie będziemy mieli na inwestycje. Ale to prosty przykład, bo ktoś może pierwsze pieniądze z działalności zarobić 10 000 złotych i będzie go stać na tą koszulkę oczywiście, ale drugi będzie miał stratę, ale też będzie miał tutaj jakieś marzenie. No to może sobie kupić za 2, za 3 miesiące ten cel osiągnąć i niekoniecznie od razu z high level, nie? Że najwyższa półka. Oczywiście, jeśli mu się ten Desquared marzy, to on go sięgnie, ale może za 4-5 lat. Niech on sobie nie wyznacza czasu, za ile czasu już musi mieć tą koszulkę. Biznes uczy też cierpliwości. Oczywiście, że tak. No, nie nakładajmy na siebie presji takiej, że to ma się stać do tego i do tego. To jest błąd, to jest złe myślenie. Zadałaś mi wcześniej pytanie, co osoba 25-6-letnia jest w stanie zrobić ze 100 000, jak je zainwestować. No, ja Ci muszę powiedzieć, że na pewno będą takie osoby, które ich marzeniem, mimo że są na przykład na etacie albo pierwszy miesiąc mają działalności, przypuśćmy, nie wiem, spadek dostają 100 000, nie? Tak. I wtedy on podejmuje decyzję, bo on miał zobrazowane, że BMW na przykład, czy Mercedes to jest jego pasja, to jest jego ulubiona marka, czy jakiegoś innego samochodu i on idzie za całe te 100 000, kupuje sobie ten, bo już ma zobrazowany. Uważam, że jest to wielki błąd. Okej, trzeba mieć marzenia, trzeba mieć cele, ale nie wyznaczajmy sobie terminu. To nie jest jogurt, to nie jest serek waniliowy, że ma termin i my musimy go zjeść. To może poczekać. I fajnym przykładem, również z mojego życia, z własnej autopsji, będzie mój samochód. To jako przykład podam. I to nie jest tak, że ja żyję rozrzutnie, że ja wydaję. Ja planuję sobie, robię sobie cel, marzenie i wynagradzam siebie, ale w odpowiednim czasie. Jak na to przyjdzie czas i mam bezpieczne pieniążki odłożone, wtedy sobie wynagradzam i kupuję ten prezent, który miałem na obrazku. Podaję przykład. Moim marzeniem jest mieć łódkę i połapać, powędkować z niej na Mazurach ryby, bo lubię wędkować. I obrazuję sobie to, robię sobie cel i pracuję na to. Że inwestuję w mieszkania też i moim marzeniem też gdzieś celem jest wyznaczona ilość mieszkań i mam możliwość kupienia następnego mieszkania i stoję przed dylematem. Czy już przyszedł czas na tą przyjemność, tą łódkę, żeby sobie wypłynąć na te ryby, bo przecież mam to zobrazowane i wtedy u mnie przynajmniej załącza się racjonalne myślenie.
troszeczkę też tak psychikę lubię swoją sprawdzić i powiedzieć nie, to jeszcze może poczekać. Bliżej będzie, już będzie bliżej tych mieszkań, które mam, że tak powiem, Jako cel. zaplanowane. Tak. Kupuję mieszkanie, ale też siebie nie oszukuję, tylko następne nazbierałem na kolejnym mieszkaniu. Mówię, teraz mogę wziąć sobie łódkę. Czyli to jest takie troszeczkę też planowanie, wynagradzanie. A z samochodem to miałem bardzo ciekawą sytuację. Na pulpicie podobał mi się pewna marka samochodu, pewien model, który miał w środku, no po prostu był dla mnie ideałem. Nie był to samochód z jakiejś najwyższej półki, ale postanowiłem sobie go zobrazować w postaci takiej, że oprócz w głowie, to jeszcze na pulpicie, na stacjonarnym komputerze. Żeby cały czas motywował mnie i powiedziałem, kiedyś będziesz mój, ale na to przyjdzie odpowiedni czas. Moniko, nie pamiętam, czy to było po 2 czy po 3 latach, ta tapeta się nie zmieniała. Akurat się tak złożyło, że zamówiłem w leasing samochód, więc to nie był ten samochód, inny samochód. I ten samochód miałem jakoś otrzymać lada moment, nie pamiętam, tydzień, 2, miesiąc, nieważne. Ale dostałem telefon z salonu, że jest dla mnie samochód. Więc ja mówię, ten, który zamawiałem pod leasing. Nie, panie Jacku, jest inny. Ja mówię, a ja nie chcę 2. Ja chciałem 1, bo ja 1 mam. Nie, ale to jest specjalny samochód i ja do pana przyjadę tym samochodem. Musi go pan zobaczyć. Musi pan go zobaczyć. Ja Ale jeszcze nie wiedziałeś wtedy, jaki Ja to mówię, model. no widać, że nie wiedziałem jaki model, ale mówię, że tak w głowie sobie pomyślałem, dobry handlowiec. Skoro chce, nie wolno mu zabraniać, niech się rozwija, niech przyjeżdża. Tak. No jak przyjechał, to oczy przetarłem ze zdumienia. Był identyczny jak z pulpitu z tego komputera. I teraz ktoś może się spytać, dlaczego akurat ten? Dlaczego akurat w tym momencie, w którym nie potrzebowałem, bo już wziąłem inny? Zobacz, Moniko, niech zobaczą słuchacze, jak przyciągamy. Książka Sekret, to co wysyłamy, to wraca. Kiedy? Nieważne. Pan Jacek Walkiewicz, spotkanie z nim? Będzie. Nieważne kiedy. I samochód z pulpitu przyjeżdża do mnie. Oczywiście pozamieniałem, jednego się pozbyłem, także została ta sama ilość samochodów, pozbyłem się i dopłaciłem do tego i on sam do mnie przyszedł. Czyli to jest tylko dowód na to, że warto marzyć, warto mieć cele, warto siebie wynagradzać, ale wszystko też musimy wiedzieć, w którym momencie jesteśmy. Masz jeszcze marzenia materialne? Co Ależ przed oczywiście. Tobą? Co przed tobą? Co to za człowiek, który nie ma marzeń? Materialne ono nie musi kosztować dużo pieniędzy. To może być piękna, wymarzona lornetka, która będzie zwierzęta mi przybliżać i będę widział ich świetną naturę. To Ale jest powiedz o twoich takich marzeniach. marzenia moje, które są, to przede wszystkim, żebyśmy byli zdrowi, żeby moja rodzina była zdrowa, żeby tego nam nie zabrakło. To są moje takie marzenia, które chciałbym, żeby były. Kolejnym marzeniem jest na pewno, żeby moje dzieci umiejętnie weszły w dorosłe życie. To na pewno jest też na pierwszym miejscu, taką pulę pierwszych miejsc. Mam gdzieś tam w swojej głowie i to jest, żeby te dzieci umiejętnie, mądrze weszły. Oczywiście, jeśli będą chciały robić zupełnie coś innego, ja nigdy ich nie będę namawiał, że one mają pomagać mi w biznesie, że one mają ciągnąć moje biznesy. Te wszystkie audycje, które powstają, to powstają też dla nich, żeby wiedziały, jakie wartości. A co one będą robić, a być może zwierzęta
kochają zwierzęta, być może będą chciały mieć zakład weterynaryjny, przyjdą, zapytają się, oczywiście, że im pomogę, oczywiście, że im otworzę kontakty, będę swoim doświadczeniem służył. To jest moje marzenie, żeby fajnie weszły w ten świat. Jeśli będą chciały być lekarzem, muszą iść na studia. To nie jest tak, że Jacek jest przeciwny edukacji. Muszą iść na studia. Czy będzie chciała być panią sędziną, też musi iść na studia, ale ja im zostawiam tą przestrzeń i wszystkim chciałbym, żeby rodzice zostawili, niech one podejmą własną, niezależną decyzję, a my im możemy pomóc. To, co powiedziałeś, że u ciebie dziecko podjęło taką decyzję ze zmianą szkoły, jest to piękne. I to są moje marzenia, żeby to wszystko gdzieś w głowie mam zobrazowane, natomiast nie wiem, co one będą robiły, ale każdą jedną decyzję uszanuję. I na pewno, jeśli Bozia da zdrowie, to będę pomagał merytorycznie i otwierał gdzieś kontakty, które na ten moment, na tym etapie, którym jestem, rozbudowywuję cały czas i to też jest zobrazowane, że jakiś jest problem, jest jakaś sprawa, to nie ma, której ja bym nie załatwił i nie rozwiązał. To też sobie ileś lat temu zobrazowałem, że kontakty będą najmocniejszą moją stroną i tak Ale jest. kontakt plus zaufanie. Tak, oczywiście, kontakt, rozmawialiśmy o tym. Tak. Dla mnie kontakt plus zaufanie to jest zupełnie coś innego niż zwykły kontakt, także oczywiście mówimy o tej parze kontaktu z zaufaniem. Jakie jeszcze marzenia? Jeszcze Zdrowie, żeby było, to to już najważniejsze. poradzisz sobie z tak Oczywiście ja otwartym teraz mam już zaplanowane. To nie jest tak, że ja ostatnie miałem, które spełniłem przedwczoraj na przykład i już nie mam. Nie, u mnie jest to. Ja wspomniałem tylko o takich najważniejszych marzeniach, które mają dla mnie największe znaczenie. To jest zdrowie i żeby dzieci fajną drogę złapały na przyszłość i były przede wszystkim radosne, szczęśliwe, zadowolone i wtedy dopiero zauważą, jaka merytoryczna pomoc ojca, jaka to jest wartość i to by mnie cieszyło najbardziej. Jeszcze zasłuchałam się, ale jeszcze mam do Ciebie dwa pytania. Jedno takie stricte biznesowe. Słuchają nas teraz młodzi ludzie. Różne są szkoły prowadzenia biznesu. Niektórzy mówią, nic w biznesie nie jest ważne, pilnuj przychodów, niech zyski będą, na to patrz. A inni mówią, nie, kontroluj koszty. To jest najważniejsze. Cały czas koszty pod kontrolą. Jak jest u Ciebie? Co jest z tym? Czy tylko koszty i na to bardzo patrzysz, czy jednak priorytet to są przychody? Kontroluję i jedno, i drugie. I jedno, i drugie ma wielkie znaczenie. To nie może być tak, że tylko, żeby Excel się zgadzał i wycisnąć. Nie, to nie jest po mojemu. Ja zupełnie inaczej prowadzę firmę. Wcześniej też o tym wspominałem w różnych wywiadach. U mnie firma jest prowadzona przede wszystkim rodzinnie. U mnie jest rodzinna atmosfera, normalna. Nie preferuję zarządzania firmą w sposób korporacyjny. I u Ciebie jest płaska struktura, prawda? O tym też rozmawialiśmy. No, prosty przykład, no jak tutaj jest ten stolik, czy to szanowna pani, która przychodzi sprzątać, to jest na tym samym poziomie, czy ja przychodzę w krótkich spodenkach, czy w koszuli, czy w zwykłej koszuli, nie ma to znaczenia, ja również jestem na tym samym poziomie. Czy to jest magazynier, czy to jest handlowiec, czy to jest pani kierownik, czy ktoś, to nie ma znaczenia. Powtarzam to co jakiś czas przy rozmowach z pracownikami, że u nas nie ma świętych krów, nie ma tutaj nie wiadomo kogo, tylko wszyscy jedziemy na jednym wózku i jak się trzeba, to ja wsiadam w wózek widłowy i też potrafię pojeździć i pomóc magazynierom, bo na przykład ktoś się rozchorował, a pracownica, która jest na magazynie czy na dziale wysyłek, trzeba posprzątać pokój, mimo że pani sprzątaczka sobie przychodzi i kilka dni jest w tygodniu,
coś się rozlało, czy nawet, nie wiem, no, po spotkaniu jest jakiś ten. To jest normalna rzecz, że inne dziewczyny z innych działów przychodzą, ogarniają temat i także ja prowadzę zupełnie inaczej firmę. U mnie jak jedna wielka rodzina. Oczywiście, jeśli ktoś ma inne plany na swoje życie, zawsze drogę ma otwartą, może iść, ale na pewno nie jest tak, że tracę z nim kontakt, tylko odbywa się to w normalny, cywilizowany sposób. I to jest moja, że tak powiem, praktyka, którą ja stosuję i tak uważam. Także tutaj, jeśli chodzi o przychody i o koszty, jedno i drugie jak najbardziej bardzo ważne. I to nie jest tak, że zawsze musi być na plusie, bo to też nie od nas jest tylko zależne. To nie zawsze od pracowników jest zależne, mogą z siebie dać 100%. Jest jakiś krach, jest jakiś kryzys i rynek, popyt, podaż się diametralnie zmienia i musimy być świadomi. Ale to też już jest moja rola w tym, żeby dywersyfikować biznesy, to co żeśmy nagrali, co będzie pokazane w innym odcinku, także tyle. Jacku, i ostatnie mam pytanie. Powiedz mi osobno, jeżeli chodzi o życie prywatne i osobno, jeżeli chodzi o biznes. Jak jest w Twoim życiu? Serce czy rozum? Co ma tutaj priorytet? Wiele takich sytuacji w życiu miałem, gdzie przychodziło, że tak powiem, różne myśli, czy podjąć taką decyzję, czy taką. Oczywiście to też z racji lat wykonywania swojego, że tak powiem, zawodu tego biznesowego i oczywiście też inaczej było wcześniej, inaczej jest troszeczkę teraz. Natomiast powiem Ci, jak jest aktualnie, obecnie. Zawsze, jeśli będę miał podjąć decyzję, to na pierwszym miejscu są dzieci. Czyli, daję przykład, wakacje. Trzeba jechać na spotkanie, trzeba załatwić fajny, duży deal i jest opcja, że możemy wyjechać z dziećmi. Dzieci. W życiu codziennym taką sytuację, jaką ja mam swoją, i dzieci są na przykład w szkole, uczą się i tak dalej, to ja większość czasu poświęcam na biznes. Akurat u mnie jest taka sytuacja życiowa, nie mówię, że tak jest wszędzie, natomiast sytuacje w ciągu roku, które są związane z bliską mi rodziną, idą na pierwszym miejscu, stanowczo tak, potem dopiero biznes. Natomiast dużo mam czasu też na biznes i myślę, że to akurat mówię, to w moim przypadku, ale każdy przypadek tutaj może być inny. Ktoś więcej tego czasu poświęca, bo jest u niego akurat taka sytuacja, ktoś mniej. Natomiast zawsze sercem z rodziną i tu nie podlega dyskusji. Piękna puenta. To było naprawdę dla mnie bardzo niezwykłe spotkanie. Bardzo Ci dziękuję ze szczerego serca za to, że znalazłeś czas, chęć i że dla Ciebie to też był moment, który postanowiłeś poświęcić dużą część swojego dnia, swojego czasu na to, żeby ze mną porozmawiać, a tym samym tutaj do naszych widzów przekazać tak wiele cennych wartości. Kto wie, pomóżcie mi proszę zaprosić Jacka na kolejne spotkanie i obsypcie ten odcinek komentarzami, a wierzę, że któregoś dnia zadzwonię do Jacka i powiem: Jacek, jest tyle komentarzy, może to jakiś cykl z tego powstanie i raz na jakiś czas będziemy mogli się spotkać, żeby właśnie porozmawiać, bo jesteś tak bardzo bogatym, inspirującym, ciekawym i mądrym człowiekiem, że wielkie podziękowanie i ogromna wdzięczność za to, że godzisz się dzielić tą swoją wiedzę ze mną i z innymi. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję ślicznie i tak jak powiedziałaś, niech ludzie się edukują, uczą. Jeśli ktokolwiek zaczerpie, że tak powiem, coś na plus dla siebie, spróbuje otworzyć troszeczkę ten umysł, czy jakieś wskazówki z mojego życia mu pomogą, będę bardzo, bardzo szczęśliwy i tego wszystkim słuchaczom życzę, aby tak było. Także też dziękuję ślicznie
za to, że przyjechałaś. Chciałaś taki materiał nagrać. Miejmy nadzieję, że on będzie służył nie tylko obecnym ludziom, ale wielu, wielu pokoleniom. I jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy Was do obejrzenia innego odcinka, który razem z Jackiem Budkiem przeprowadził mój wspólnik Tomasz Guzik. Tam więcej jest informacji stricte biznesowych, gdzie właśnie Jacek opowiada bardzo dużo o swoim biznesie, o różnych jego meandrach, aspektach, więc jeśli się tym interesujecie, to bardzo serdecznie Was również do tego odcinka zapraszamy. A za dzisiaj obydwoje bardzo dziękujemy. Dziękuję ślicznie i wszystkim życzymy dużo pozytywnej energii I otwartych umysłów. i otwartych umysłów.